Okej, witamy serdecznie, dżentelmeni przy stole. A dzisiejszym tematem wracamy do przerwanej serii, którą nazwaliśmy Paksy na dwóch, czyli omawiamy sobie po kolei wszystkie paksy, w które udało nam się zagrać, jak sprawdzają się w wersji dwuosobowej. No i dlaczego w sumie będziemy mówić o Pax Renaissance'ie? No bo to dzisiaj to trochę taki Ark Nova, jeśli chodzi o hype i popularność, więc dlaczego by nie? Z drugiej strony, no skoro już Gambit powiedział o Pax Renaissance i Berenice z PKS-u, no to co można więcej powiedzieć na temat jednej gry? Ale wydaje mi się, że ta gra jest na tyle złożona, na tyle głęboka, że każde spojrzenie będzie troszkę inne od poprzedniego, więc zapraszamy dzisiaj do posłuchania, a ze mną będzie z Irkiem rozmawiał Piotrek, cześć, czołem. Cześć, hej. Na początku witam Cię w zaszczytnym klubie 40+. Od 13 stycznia jesteś już Piękny i młody? tym... A nie, Tak. dziękuję. Coś chciałem powiedzieć, fajnie tutaj, że powiedziałeś, nie? Głęboka, tak? Głęboka, czyli można grać inaczej. Hardkorowi gracze na najwyższym poziomie, tak? Taka definicja, mogą grać w to latami całymi, czy nawet dekadami i nie łamią gry, tak? Nie potrafią znaleźć jakiejś wygrywającej, czy degenerującej strategii. Ale fajnie powiedziałeś, że faktycznie to, co ta gra jeszcze daje, to, że zwłaszcza jak przechodzisz z innej grupy, tak, grającej, w której grasz, do innej, to nagle bardzo czuć człowieka przy stole poprzez grę, tak, że ludzie grają w inny sposób, inaczej patrzą na pewne rzeczy, inne mają taktyki, inne mają strategie, inaczej jakby wyceniają, tak, wartość pewnych rzeczy, pewnych akcji na stole w Pax Renaissance. To tak już trochę może wybiegam do przodu, ale jakby mnie tutaj uruchomiłeś, tak? Striggerowałeś mnie, No to zróbmy myślę. podsumowanie i już będzie krótki odcinek. I dobranoc, tak jest. No. Ale nie, zacznijmy na poważnie. Na poważnie to zaczniemy sobie może od... Nie wiem, czy chcesz w ogóle o serii Pax mówić? Chyba nie, bo robiliśmy odcinki, nie? Nie, myślę, że nie ma sensu. Gdzieś po drodze może będziemy nawiązywać też do innych Paxów. No. No to zacznijmy może do jakiejś barwnej metafory, na przykład z czym ci się kojarzy ten Pax Renaissance, do czego mógłbyś przyrównać, nie wiem, jazda na rowerze bez siodełka, czy jakaś inna ciekawa metafora ci przychodzi na myśl. Romantyczna metafora bez siodełka jazdy na rowerze. Nie, ja nie mam. Ja będę, powiem ci szczerze, niestety nudny i suchy tutaj, bo no mi ta gra o tron najbardziej przychodzi do głowy. Mhm. Gra o tron, która działa na przykład na dwie osoby. I też to, co jest ciekawe, to że... No bo jest na przykład karciana gra o tron, tak, którą też uwielbiam. Jaka jest taka główna różnica? Znaczy, różnic jest sporo, ale jedna z takich mocniejszych różnic między tymi grami jest taka, że w Pax Renaissance masz bardzo mało ukrytych informacji, jest dużo bardziej przewidywalna ta gra. Nie masz na przykład takiej ukrytej ręki, znaczy teoretycznie jest ukryta ręka przeciwnika, ale ona jest tak mała, że to jest tak naprawdę mały aspekt memory de facto. No Więc tak, łatwo zapamiętać. Przy ogarniętych już doświadczonych graczach bardzo ciężko jest kogoś tak zupełnie zaskoczyć, na przykład w partii dwuosobowej, bo jak jest więcej osób, więcej kart się mieli i tak dalej, no to trudniej jest to wszystko spamiętać, tak? To memory wchodzi na po prostu wyższy poziom. W grze o tron karcianej na przykład, no jednak są te magiczne karty, prawda? Jakieś zdarzenia i tak dalej, które możesz zagrywać, które Podejmujesz ryzyko, zastanawiając się, czy on akurat ma na ręku tę kartę, nie? Tak. Tutaj tego nie ma. W grze o tron. Tutaj raczej tego nie ma, tak? No jak zapomnisz, tak? Ale no to znowu ten aspekt memory. Więc gra o tron, która działa od dwóch osób, czyli mamy właśnie spis, mamy przede wszystkim taką walkę polityczną o polityczne wpływy na planszy, tak? I przepychanie jakiejś naszej agendy, jakiegoś naszego pomysłu na kreowanie świata na planszy, tak? Bo jesteśmy tymi banksterami, którzy mają bardzo duże wpływy, powiedzmy na całym jedwabnym szlaku, tak? Czyli tam powiedzmy Europa plus Bliski Wschód. No i właśnie próbują lepić, tak? Tak sobie budować, tak, ten świat, żeby to było na ich widzimisię, na ich modłę, żeby oni jak największe zyski czerpali. Nie tylko pieniężne, ale chyba głównie jeżeli chodzi o władzę i wpływy. A druga jeszcze taka metafora, która mi przychodzi na myśl, to są takie turbo Szachy. szachy. Tak, turbo szachy, gdzie
masz pewien aspekt niepoliczalny, pewien aspekt tych ukrytych informacji, czyli przede wszystkim market, prawda? Nie wiadomo, jakie karty się pojawią na markecie, ale przede wszystkim masz bardzo, nie powiem, że milion, tak, ale masz no, z reguły dziesiątki, dosłownie dziesiątki, jak nie więcej, akcji do wyboru, które możesz wykonać w każdej turze, bardzo różnorodnych akcji i cały czas wartość tych akcji non-stop się zmienia, tak, non-stop. Akcja, która przed chwilą była przepotężna, za chwilę okazuje się bezwartościowa, żeby za kilka tur do przodu znowu okazać się całkiem mocna, żeby i tak dalej, że to cały czas fluktuuje. No widzisz, ja mam trochę bardziej przyziemne skojarzenia i od razu powiem, że wyjdę trochę z rolą takiego adwokata diabła, bo jako osoby, która zafascynowała się niesamowicie Paxem i po jakimś czasie bardzo mocno się odbiła od tej gry i doskonale rozumiem ludzi, którzy nie znoszą tej gry, nie chcą się jej uczyć. Tutaj sobie wpleciemy też w naszą dyskusję nasz temat oskarżonej, czyli postaram się gdzieś tam wygrzebać z sieci główne zarzuty, jakie się pojawiają na Paxach, więc one też się tutaj pojawią. Mi się kojarzy ta gra troszkę z układaniem kostki Rubika w kilka osób. W swojej turze układasz ściankę, ktoś ci tą kostkę zabiera i ci rozpierdziela twój kolor i przekłada swój kolor na swoją ściankę. I tak w kółko po prostu. Tym mi się tak skojarzyło. Bardzo fajna metafora. No, powiem ci, że świetna, bardzo mi się podoba. Więc tutaj to pokazuje już ten poziom frustracji i czasami niemocy, o którym będziemy na pewno sobie rozmawiać w trakcie tego podcastu. No i przejdźmy teraz króciutko o mechanice, nie? Czym jest tutaj mechanicznie Pax, bo osobom, które nigdy nie grały w Paxa, może się wydawać, że jest to taka cywilizacja poprzez wieki. No mamy rynek kart, kupujemy z tego rynku karty, no i jeszcze nawet mamy mapę, której nie mamy w cywilizacji poprzez wieki, więc skojarzenia się nasuwają, ale mamy tablo swoje, prawda? Mamy tablo, które rozwijamy, tak. Więc gdzie tu jest ukryty pies pogrzebany w mechanice? Jakbyś tak pokrótce opowiedział, na czym polega mechanicznie Pax? Wiesz co, mechanicznie no to faktycznie masz ten market card, analogicznie jak w grze, jak w Through the Ages, tak, TTA. Też sobie budujesz to swoje tablo. Masz tą mapę, na której się w jakimś stopniu przepychamy. W swoich no właśnie, jaka jest taka największa różnica, tak, względem TTA? Część różnic wydaje się dosyć taka, no, bardzo delikatna, no bo na przykład karty są dużo droższe albo inaczej, odczucie, tak, moje na przykład w trakcie partii jest to, że karty, które skupujemy z rynku są dużo droższe niż w TTA, chociaż tam też potrafią karty być drogie, prawda, bo tak jest ten market w TTA skonstruowany. Kolejna olbrzymia różnica to jest poziom interakcji. W TTA interakcja jest dużo mniejsza, jest sporo jakiejś takiej niebezpośredniej interakcji i przez to na przykład TTA jest, z mojego doświadczenia, bo jestem lamusem w TTA, jest bardzo strategiczna, w sensie, że tam ludzie naprawdę planują w pierwszym ruchu już to, co będą robić na sam koniec gry, prawda? Tak, czekają na tego Napoleona, kiedy on wyjdzie, bo wiedzą, że on wyjdzie. Tutaj tak naprawdę może się nie pojawić żaden inkwizytor, może się nie pojawić, nie wiem, karta ze ścinaniem, więc nie jesteśmy w stanie więc tak jak w tej kostce Rubika chcemy ułożyć, wiemy jaki jest cel na sam koniec, ale jednak cały czas dopasowujemy się do sytuacji, więc tu jest mega taktyczna ta gra i to też jest często zarzut. Wiele osób właśnie oczekuje, że to będzie taka cywilizacja poprzez wieki strategia na kilka rund do przodu, a tutaj jednak nie. No mechanicznie no to po prostu zakup kart, zagranie karty, ewentualnie odpalenie tablo. Tak, kolejna na przykład rzecz, prawda? Odpalanie tablo. To jest też taka cecha charakterystyczna według mnie tych paksów eklundowych, że one są mocno kombogenne.
W sensie, jak już sobie troszeczkę zbudujemy tego tablo, to nie zawsze, nie w każdej partii i to nie jest też jakby clue gry, tak, żeby budować tablo i odpalać je sobie, ale są takie sytuacje, są takie partie, gdzie faktycznie jak odpalamy to nasze tablo, to wykonujemy jedną akcję, jeszcze drugą akcję i ona nam się kombuje z trzecią akcję i ona nam pozwala czwartą akcję wykonać i tak dalej. I to są takie mega powerful move'y, które po pierwsze no dają satysfakcję, tak, bo ludzie lubią kombować rzeczy. Natomiast one też są trudne z reguły. Tam naprawdę musisz umieć czytać, rozumieć stan gry, żeby takiego sobie, taką dużą turę zrobić. No i znowu, to jeszcze większą satysfakcję daje graczy i też myślę, że nawet dla współgraczy przy stole, którzy jakby to widzą, no to mimo tego, że może ich tam krew zalewać, bo złe rzeczy się dzieją z ich perspektywy, albo jakąś zazdrość czują, tak? O, miał farta, tak, że takie karty sobie zakupił z marketu, je wystawił i w końcu je odpalił. To mimo wszystko myślę, że tak na spokojnie, już bez nerwów, z boku patrząc, to też można budzić podziw, tak? I też zachęcać Umiejętność do tego, skonstruowania takiego tablo, chodzi ci? tablo, odczytania stanu gry i umiejętność odpalenia później też tego tablo w odpowiednim momencie, w odpowiedniej sytuacji. I też nie odpalenia tego tablo tylko dla odpalenia tablo, tylko w celu uzyskania konkretnego celu i to celu strategicznego, bo ja się będę upierał, że ta gra jest mocno strategiczna, że tutaj musisz planować kilka tur do przodu. To nie jest ten poziom oczywiście strategii jak w szachach czy w TTA, gdzie właśnie już jakiś tam endgame czy midgame za naście czy 10 tur do przodu sobie planujesz, bo tu jest olbrzymia interakcja, więc mnóstwo ruchów będzie bardziej taktyczna. Natomiast gracz, który gra taktycznie przeciwko graczowi, który gra strategicznie, który kombinuje w perspektywie kilku, nie wiem, 4, 6, czasami więcej da się tur tutaj próbować planować do przodu, to będzie przegrywał, po prostu. No i mechanicznie, znaczy tutaj ciężko nam może to określić, rozgraniczyć ten punkt mechaniki z kolejnym, czym PAX jest, a czym nie jest, ale można też wspomnieć o tym, że tak naprawdę nic do nas nie należy na stałe. Te królestwa, które mamy, są bardzo przejściowe. Tak. Te nasze tablo, nawet karty, które są pod nami, to też mogą nam wypaść z naszego tablo, więc... One należą do nas, ale tak, mogą się złe rzeczy im przytrafiać i pewnie będą w jakimś stopniu. Tak, więc czym PAX Renaissance jest, a czym nie jest? No. Jeszcze jedna rzecz charakterystyczna też dla... No teraz to się zmienia, tak, bo coraz więcej tych paksów wchodzi, coraz więcej osób też tworzy, więc nie wiem jak te najnowsze, chyba w Wikingu tego zwłaszcza nie ma, ale na pewno te wcześniejsze wszystkie paksy, czyli Emancipation, Porfiriana, Pamir 1.2, Renaissance 1.2 i Emancipation i i Transhumanity. We wszystkich nich i tutaj również, i to jest mocna akcja, to chyba najbardziej właśnie w tych eklundowych paksach, ale też i w Pamirze, to jest ta akcja tak zwanego strawmana, czyli atakowania samego siebie, niszczenia czegoś u siebie, na przykład w tablo najczęściej, celem uzyskania jakiegoś efektu, tak, poświęcania czegoś de facto, żeby wygrać grę, tak, albo przybliżyć się do zwycięstwa, albo wymusić jakąś reakcję, która jeszcze więcej, my zapłacimy, tak, poniesiemy jakieś koszta, ale zmusimy przeciwnika do reakcji, która jego jeszcze więcej będzie kosztowała, no znowu celem. No tak, bo tu też można wspomnieć, że w PAX-ie nie zbieramy żadnych punktów. Jest jeden końcowy po prostu warunek zwycięstwa i tylko na nim nam zależy. Nie wygramy na przewagę punktową. Nie? Tak, to jest też kolejna różnica z TTA, prawda? W TTA gramy po prostu o pezeciki, jak najwięcej tych pezetów trzaskamy, tam jest ileś tych bardzo zróżnicowanych, tak, strategii robienia tych pezetów, ale to jest cel gry, tak, uzyskania jak największej ilości punktów zwycięstwa, a tutaj masz 4 warunki dosyć zróżnicowane zwycięstwa, bo powiedziałeś 1, a tak naprawdę są 4, a tak naprawdę jest jeszcze 5, tak, czyli tiebreaker. No dobrze, więc czym nie jest PAX Renaissance, a także sobie spróbujemy... Chcesz czym nie jest, czy czym jest? No, możemy zacząć od czym jest też. No, czym nie jest, to jedno będzie wynikało z drugiego i też spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, które często się pojawia, widzę teraz wśród ludzi, którzy pytają o trudność tej gry, dlaczego jest określana jako gra trudna. I tutaj wcale nie chodzi o zasady, tak jak gdzieś czasem pojawia się odpowiedź, no ilość zasad i tak dalej, nie? Więc czym jest, czym nie jest?
Mhm. No to, znaczy dobra, to ja od razu już się ustosunkuję, ale będę chciał, żebyś ty też powiedział coś ze swojej perspektywy. No jeśli coś pominiesz, to ja dodam. No. Mówisz, że gra jest trudna nie ze względu na zasady. No według mnie jest trudna ze względu na zasady, bo po pierwsze, ja nagrywałem ten filmik z zasadami, tam jest dużo przykładów i tak dalej, ale on zajmuje ponad 2 godziny, coś takiego, 2,5, czy pod 3 podchodzi, plus moje kaszle. No to sorry, to jest dużo. Ja pamiętam, jak pierwszy raz ty żeś mi pokazał grę i tłumaczyłeś mi ją i wiesz, minęło chyba z 45, ty bardzo szybko tłumaczyłeś, nie? I sprawnie. I minęło z 45 minut. Ja byłem wtedy na takim etapie, że bardzo dużo gier poznawałem i jakby bardzo często mi tłumaczono zasady. Ja, broń Boże, się nie nudziłem, ja byłem zafascynowany tym, co się dzieje, ale ja autentycznie chyba po 20 minutach już nie pamiętałem, tak, nie pamiętałem, co ty mi mówiłeś. I pamiętasz, ja ciągle dopytywałem, przepraszam, powtórz mi jeszcze raz, jak to działa, nie? Powtórz mi jeszcze, o co tutaj chodzi. To ja doprecyzuję, mówiąc, że trudność nie polega w zasadach, trudność nie polega tylko w zasadach. Tak. Jak przejdziecie zasady, to czekają za wami jeszcze większe drzwi. To tutaj zgoda, tutaj jest pełna zgoda. Także zasad jest naprawdę dużo. Ja się nie dziwię, że mnóstwo osób to może przytłoczyć. Więc ta trudność w zasadach jest na 2 poziomach. Pierwsza to jest ilość po prostu, żeby zacząć w ogóle cokolwiek grać, nie? Grać jak ten noob, prawda? W ogóle zacząć cokolwiek robić, jakieś nawet bezsensowne, złe, nieoptymalne ruchy w grze, to już jest problem. I nawet wiesz, po prostu grać, a nie co chwilę zerkać do instrukcji. A drugi poziom trudności zasad to jest taki, że to jest mimo wszystko gra, gdzie nie ma zbędnych zasad. Nie ma takiego tłuszczu. Tu autentycznie każda jedna zasada, która jest, a jest ich multum, ma swoje zastosowanie i z każdej z tych zasad właśnie, bo też nie powiedzieliśmy, ile partii mamy zagranych. Ja mam tam w pierwszą edycję bez dodatku, z dodatkiem i w drugą edycję mam tam pod 70 partii podchodzę, nie? Troszeczkę mniej chyba, ale mniej więcej 70 partii. Ja myślę, że w okolicach gdzieś 20 będę. Okej, ale wracając do zasad, nawet jak już masz, bardzo dobra znajomość zasad daje ci przewagę w grze, po prostu. Gracz, który zna troszeczkę gorzej te zasady, będzie już na pewnym, na nieco gorszej pozycji w partii ustawiony. Natomiast, no powiem szczerze, że właśnie odkrywanie, nawet jak gram z lepszym, ja na przykład Warlocka tutaj przywołam, że grałem z Warlockiem i on mi takie rzeczy pokazywał, właśnie w taki sposób wykorzystywał te niuanse w zasadach, że mi się gęba rozdziewiała i mnie w ogóle, powiem ci, ja byłem tak zachwycony wtedy tym, co on robił, że nawet mnie zupełnie na drugi czy trzeci plan schodziło to, że mnie bije i ogrywa, A jesteś w stanie wyciągnąć jakiś przykład, żeby pokazać złożoność na przykład kilku akcji? Grałem na przykład, jak grałem w Renaissance, nie wiem czy pamiętasz, to na początku wydawało mi się, bo ja wtedy dużo grałem też w Area Control, że no dobra, no to po prostu trzeba zdobywać, najprostszy warunek zwycięstwa, no to jest ten imperialny, czyli zdobądź tam 2 lub 3 królestwa więcej niż przeciwnik, no to zdobywamy te królestwa. Najłatwiej przez królówki, prawda, kupowanie, później jakieś kampanie, podbijanie tych wasali. Jest punkt zaczepienia. Chwytasz się jednego królestwa i atakujesz kolejne sąsiedztwo. Tak jest. A wiesz, grałem na przykład z Warlockiem i on to kompletnie olewa. Ja myślę, co ty robisz, nie? No polegniesz. A on nagle, wiesz, poszedł w wołty, zdobył sobie jakieś jedno królestwo, przekręcił je poprzez głosowanie, zamienił królestwo w republikę. Wcześniej już sobie wyłożył w tablo odpowiednią ilość tych symboli prawa, tak? Czyli kart związanych z wprowadzaniem, powiedzmy, jakiejś tam praworządności i wygrał grę, nie? I po prostu, wiesz, zgasił światło i powiedział dziękuję bardzo za To jest trochę tak, jakbyśmy, nie wiem, byli prawnikami, badali tą samą sprawę oczywiście, ale musimy zaskoczyć przeciwnika jakimś kazusem, znajomością właśnie jakichś historycznych gdzieś tam punktów, które pomogą nam zaskoczyć po prostu przeciwnika, tak jak na przykład ostatnio powiedziałeś, zobacz, jak pirat stoi między 2 królestwami,
to liczy się do Teokracjami, do to jest przewagi. ważne. Teokracjami tego samego... Tak, między dwoma teokracjami to się liczy do dwóch w zwycięstwie religijnym. Tak, to jest kolejna rzecz, którą Warlock na przykład mi w ogóle wskazał. To dla mnie brzmi jak, no bo w 1920 była taka sprawa i oni wtedy wygrali. Tak, i widzisz, nie? To może być, dla wielu osób to będzie frustrujące, bo takich wyjątków tam jest dosłownie dziesiątki takich wyjątków, jak nie pod 100 już podchodzi. I nie ma ich w instrukcji, tak dlatego Nie, ta one są. nauka tych... One wszystkie są w instrukcji. Tylko ta instrukcja no, jest olbrzymia. Zresztą tam polecam bardzo tą przepisaną instrukcję. Oj, to jest chyba drugi tam, tak, na BGG-u, to jest chyba drugi link, najbardziej hot plik w tym, w plikach. Na BGG. Tak, w Pax Renaissance 2, bo jest dużo lepiej napisana i właśnie wszystkie te wyjątki wyłapuje, pewne rzeczy z faka też, tak, co dopytywali na Discordzie, Klunda też tam są opisane i tego jest mnóstwo i to wszystko jest w instrukcji, tylko po prostu tego jest tak dużo, że to nie ma absolutnie żadnej szansy, żebyś to w pierwszej swojej partii wszystko wyłapał, wszystkie te smaczki, tylko znowu, ta gra bardzo, ale to bardzo, i to będę się z tym powtarzał też jak zdarta płyta, bardzo mocno premiuje doświadczenie, czyli im więcej grasz, nieważne wygrywasz, przegrywasz, tym więcej się uczysz, tym lepiej poznajesz zasady, im lepiej znasz zasady, tym więcej masz narzędzi, żeby korzystać z nich w trakcie partii. No i dzięki temu się jeszcze lepiej bawisz i dzięki temu poznajesz jeszcze więcej smaczków, które ci dają jeszcze więcej narzędzi i to jest takie, wiesz, to jest taka pętla zwrotna, prawda, że im lepiej znasz zasady, tym lepiej grasz, im lepiej grasz, tym jeszcze lepiej poznajesz zasady i więcej wyciągasz z tej gry. Podsumowując kwestię trudności, no to mamy tutaj tak jakby egzamin na prawo jazdy, część teoretyczną i praktyczną. Czyli ciężka jest teoretyczna, żeby się tego wszystkiego nauczyć, a praktyczna to już jest w ogóle kosmos, żeby umieć wykorzystywać informacje teoretyczne w praktyce, czyli łączyć te fakty, które pojawiają się, sytuacje, czytanie planszy między mapą, a kartami, a tablo swoich przeciwników i tak dalej, nie? I wszystko to zamknąć w 2 akcjach. Tak, najlepiej. Ale wiesz co, jeszcze jedno, tylko powiem, bo też jest fajna metafora, tylko ja bym powiedział nie prawo jazdy na samochód, tylko prawo jazdy na jakiś statek kosmiczny, nie wiem, na jakiegoś Star Treka czy coś takiego, żeby go prowadzić. No bo jest to symulator prowadzenia po prostu Europy przez bankiera. Znaczy gdzieś w jakimś stopniu oddaje, tak? Klimatycznie według mnie to gra, czy aż tak, no powiedzmy, nie? Powiedzmy, jak na planszówkę to powiedzmy jest całkiem wysoki według mnie poziom realizmu. Czym gra jest, czym nie jest? Tutaj czym gra jest, to tak naprawdę bym przywołał słowa Łukasza, że paksy to są gry o kontrolowaniu stołu, czyli ustawienie sytuacji w ten sposób, żeby ona działała na twoją korzyść, nie? Połączenie, tak jak mówiłem, tej mapy z zakupem kart, z odpalaniem tablo, żeby w tych 2 akcjach wykonać pewien taki obrót na mapie, powiedzmy, który pozwoli nam w kolejnych rundach to wykorzystać, który powiedzmy utrudni przyszłym graczom zepsucie nam tej ścianki naszego koloru jak najbardziej, żeby oni musieli się namęczyć trochę z odkładaniem tych klocków, a żeby oni nie wykonywali w naszą stronę ataków, nie? Więc to jest taka ciągła przepychanka, ten area control to jest dobre skojarzenie, bo tutaj rzeczywiście ten kierunek jest dużo lepszy niż porównanie tego z jakimkolwiek euro, bo przede wszystkim nie mamy tutaj budowy silnika, czyli to nie jest gra o budowaniu silniczka, który nam gdzieś tam zaowocuje w kolejnych rundach. Okej, to poczekaj, tutaj ci się wetnę, pozwolisz. Czyli tam, bo już zacząłeś tutaj mówić o silniczku, prawda? O silniku, to za chwilkę jeszcze do niego wrócimy. I teraz tak, jedna rzecz, zgadzam się z tobą, że znaczy tu co właśnie chciałbym jeszcze podkreślić, tak, te 2 rzeczy, że budowanie tej sytuacji na planszy zarówno w sposób pozytywny, tak, czyli przybliżający nas do wygranej, jak i defensywny, czyli takie wykonywanie takich akcji, żeby albo negują działanie przeciwnika, albo oddalają moją przegraną, tak, w czasie, albo opóźniają i zupełnie rujnują, tak, to pełzające zwycięstwo innych banksterów przy stole, tak, no bo reprezentujemy jako gracze tych banksterów w późnośredniowiecznej i renesansowej Europie. Dobra, i powiedziałeś jeszcze jedną rzecz o tej przepychance a la area control. I tutaj też bym się od razu do tego odniósł. Przyczepił?
No tak, no bo... w Skomentował, sumie- nie? Mhm. No. Mów. Nie mamy takiego typowego zaliczania punktów za jakieś tereny, które posiadamy, nie? Nie zdobywamy ich po to, żeby, nie wiem, czerpać surowce z tych terenów, czy czerpać punkty. Tylko no, bardziej na zasadzie punktu zahaczenia się w jakimś rejonie, z którego będziemy mogli dalej prowadzić ekspansję. Mhm. To w Tak, tym sensie można. Znaczy, z jednej strony tak, nie ma surowców, nie ma PZ-ów, ale czerpiemy zawsze jakieś korzyści, prawda? Zawsze na przykład jak zdobywamy jakieś królestwo, no to czy tam jest zmiana tak zwana reżimu, z jakiegokolwiek powodu to dostajemy tą koncesję, która Tak. też jest zasobem naszym w grze, prawda? No, Bo generuje nam pieniądze. No. i pieniądze, i potencjalnie przybliża nas do zwycięstwa albo oddala zwycięstwo innych graczy. Czy pomaga w chłopskich rewolucjach. Tak, i wiesz co, i jeżeli chodzi o to area control, to bym powiedział tak, że na dwoje babka wróżyła, nie? Na pewno nie jest to jakiś tam area majority, area control w takim klasycznym rozumieniu, prawda? Ja dosypuję jakieś kosteczki do regionu, ty dosypujesz kosteczki, czy usuwasz moje kosteczki z regionu, prawda? I przyciągamy tą linę, szarpiemy się, kto to zdobędzie. Natomiast no faktycznie praktycznie każdy warunek zwycięstwa polega na tym, że musisz mieć czegoś więcej, prawda? Musisz mieć więcej koncesji i statków, tak? Musisz mieć więcej królestw niż przeciwnik, musisz mieć więcej republik i kart związanych z prawem i tak dalej, i tak dalej. Nawet tiebreakery, prawda? Musisz mieć więcej Aczkolwiek to zwycięstwo kultury. religijne jest zbudowane przez wszystkich graczy, nie? No bo tam po prostu religia Tak. dominująca. Tak, ale Więc tam znowu... może być tak, że kilka osób Tak, jest, ale znowu, No. żeby była religia dominująca, musi być więcej, tak, prawda? Odpowiednio biskupów i wiernych, tak, niż heretyków, musi być i znowu ten gracz, który może wygrać na zwycięstwie religijnym, musi mieć znowu więcej w danej religii, tak, tych ikon związanych z daną religią, czyli więcej tak, jakby wpływów rzeczywiście. w danej religii. Natomiast w tej grze po pierwsze, właśnie są dużo bardziej złożone te warunki, tak, zwycięstwa. Po drugie, rzadko kiedy gra, bym powiedział w cudzysłowie, się degeneruje do takiej sytuacji, że wiesz, że dobra, to ja, na przykład chcemy zdobyć więcej królestw, no to ciach, ja coś tam zagrywam, zdobywam, zabieram ci królestwo, no to ciach, ja zagrywam, znowu odbieram ci to królestwo, no to ty ciach, wykonujesz akcję, z powrotem odbierasz. Takie właśnie, takie szarpanie się, takie przyciąganie liny w stylu, bym powiedział na przykład... Zimnej wojny. Ja dokładam punkty, ty mi zabierasz. Zabieram, tak. I cały czas, wiesz, oscylujemy mniej więcej, stoimy w jednym miejscu, tylko, wiesz, przesuwamy się 2 kroczki w przód, 3 kroczki w tył. Tutaj czasami się do takiej sytuacji degeneruje ta gra i ja bym powiedział, że to są dla mnie najgorsze partie, najsmutniejsze, najmniej ciekawe, ale kiedyś bym tak powiedział, bo teraz jakby z perspektywy czasu widzę, że to są sytuacje, które właśnie wymagają więcej subtelności. Zauważenia tego, że my tutaj, nikt z nas nie jest w stanie, wiesz, takiej definitywnej przewagi zdobyć, na przykład przy walce o to królestwo, na przykład przy, nie wiem, walce o jakieś konkretne miejsce na planszy w ustawieniu swojej koncesji, przy jakimś tam usuwaniu sobie, wiesz, wycinaniu beheadami, tak, ścinaniu naszych kart w naszych tablo, wiesz, ja zetnę tobie, ty zetniesz mi, to ja ci tego. Czyli przy tej szarpaninie musimy jeszcze sobie myśleć już o kolejnym celu, który chcemy zrealizować, nie? Szarpiemy się dalej, ale jednocześnie już staramy się gdzieś tam tą drugą akcją czy czymś dodatkowym grzebać już po kolejne zwycięstwo. Tak, ale niekoniecznie, bo być może właśnie jesteśmy w stanie... Inaczej, gra wymaga od nas analizy tej sytuacji i zdecydowania, co nam się najbardziej opłaci. Być może najbardziej opłaci nam się w ogóle odpuszczenie tego, tak, bo ogólnie ta gra bardzo mocno premiuje, tak jak już wspomniałeś i Łukasz mówił, tą taką ewaluację, ocenianie stanu gry, prawda? Czyli chcę jakiś cel osiągnąć, albo widzę, że przeciwnik zmierza ku jakiemuś celowi i teraz muszę sobie policzyć, ile mnie będzie kosztowało próba osiągnięcia mojego celu, nie wiem, na przykład zdobycia królestwa, tak, albo wystawienia właśnie jakiegoś tam biskupa, żeby próbować zaatakować zwycięstwo religijne. I muszę sobie ocenić, ile to pieniędzy, ile to akcji mnie będzie kosztowało, czy przeciwnik będzie w stanie mnie spowolnić, czy zatrzymać, patrząc na market, no bo pewne rzeczy też się wydarzą jeszcze w przyszłości, których nie przewidzimy, ile jego to będzie kosztowało i wiesz, i wykonywać takie akcje, żeby zdobyć przewagę, tak jak w karciankach, w tym tempie, prawda, że
że ja po prostu mniej wydam, tak, akcji, pieniędzy, kart i tak dalej, niż przeciwnik i to mi da pewną przewagę, którą, wiesz, pomalutku będę mógł budować i w konsekwencji prawdopodobnie jednocześnie nie tracąc z oczu poczynań przeciwnika. To nie jest tak, że my się skupiamy na swoim celu i po prostu za wszelką cenę do niego dążymy, tylko jednocześnie musimy podejmować decyzję, ja tą kartę muszę kupić, nie bardzo mi ona jest na rękę tak naprawdę, ale wiem, że ona przyniesie dużo korzyści przeciwnikowi, więc to cały czas... Tak, ostatnio właśnie... Ostatnio mieliśmy taką sytuację, prawda? Pamiętasz, ty miałeś Portugalię i miałeś możliwość zmienienia trade faira, czyli tych szlaków handlowych, żeby nie leciały przez całą plansze tam od wschodu, tylko startowały właśnie w Portugalii, w Hiszpanii i tylko leciały podwoiły zarobek koncesji przychody, dwukrotnie. Tak. I ja pamiętasz, była moja tura i się bardzo długo wahałem, czy wziąć tą kartę, czy nie, bo ona mi była do niczego niepotrzebna, zapychała mi rękę, kosztowała mnie akcje, kosztowała mnie pieniądze, ale stwierdziłem, tak patrząc na rynek, że długoterminowo, jeżeli ty zmienisz tam szlaki, to będziesz zarabiał bardzo dużo pieniędzy. Byliśmy na dosyć wczesnym etapie jeszcze gry, bardzo dużo pieniędzy będziesz zarabiał, będziesz bardzo mocno się wzmacniał w tej części Europy, a tam chyba jeszcze Francję też albo Holy Roman Empire miałeś, do których z reguły ciężko jest doprowadzić pieniądze, o ile gracze bardzo mocno nie kupują na rynku, a zwłaszcza w grach dwuosobowych często tych pieniędzy jest mało. Więc kupiłem tą kartę, tak można powiedzieć, że trochę taki nie hate draft, tak, tylko hate zakup wykonałem i w dłuższej perspektywie mi się to bardzo opłaciło, prawda, bo gdybyś zdobył tą kartę, to byłoby mi niezmiernie trudno, w sensie wpędziłbym siebie, czy ty byś mnie wpędził w olbrzymie kłopoty długoterminowo, czyli widzisz, to była decyzja strategiczna, nie? Tak. Oczywiście za chwilę mogła wyjść kolejna karta, bo tam są przynajmniej chyba 2 takie karty, na te Spice Islands, pozwalające zmienić trade faira. No ale znowu, bazując na tym, co jest pewne, bo jaka karta wyjdzie z marketu absolutnie jest nie do przewidzenia. No dobrze, czyli mamy grę bardzo nietypową w stosunku do tego, co dzisiaj nam często oferują wydawcy. A właśnie, a pod jakim jeszcze względem dla ciebie jest nietypowa? Chyba, że tam chciałeś właśnie jeszcze kontynuować jakąś myśl. Co byś jeszcze wskazał nietypowego? No tutaj to, o czym powiedziałeś, to ta gra najbardziej chyba mnie nauczyła właśnie zmiany podejścia do zwycięstwa, ciągłego, troszkę tak jakbym się, wiesz, już chyba używałem kiedyś tej metafory, w wspinaniu się po takiej śliskiej skale, nie? I jest ten cel, żeby się wspiąć na szczyt, ale ja cały czas muszę badać ten teren, czy noga tam, gdzie ją postawię, to na pewno jest dobre miejsce. Ja nie mogę cały czas iść tą samą ścieżką, bo... Raz wyznaczoną. Tak, bo to przeciwnik wykorzysta, więc tutaj no mało która gra, znaczy każda gra wymaga analizy jakiejś sytuacji, nie? Tak. Tylko ta wymaga go na tak szerokiej przestrzeni właśnie, gdzie i musimy obserwować przeciwników i siebie i musimy cały czas mieć z tyłu głowy te 4 cele, który z nich zaatakować w danym momencie, kiedy przeskoczyć powiedzmy na inny cel. Czyli taka mocna analiza, trochę jak kojarzy mi się to z 18, nie? Czy dana spółka, jak dana spółka tak naprawdę, jaka jest kondycja tej spółki, jaka ona ma przyszłość, już od razu patrzeć, gdzie te tory ją zaprowadzą i tak dalej. Tak samo tutaj. Czy już wyskakiwać z tej spółki, czy jeszcze tą jedną serię OR? I też wielokrotnie się boleśnie przekonałem, że powiedzmy raz obrana strategia w jednej partii zupełnie się nie sprawdzi w innej partii. Pax Renaissance? Tak, Pax Renaissance, tak jak mówiłeś, na początku każdy się rzucał na te królówki, no bo to łatwy sposób na zdobycie jakiegoś księstwa. Ale później okazało się, że nie, że są inne metody też na dokuczenie przeciwnikowi, więc no, gra, która bardzo nauczyła mnie właśnie zupełnie innego podejścia do które znam ze standardowych gier euro, gdzie budujemy ten silnik i on nam procentuje w przyszłości, nie? Tutaj coś tam oczywiście stworzymy sobie powiedzmy tablo, które nam da jakiś punkt zaczepienia, ale ono się może okazać w dalszej części zupełnie bezwartościowe. Tak, właśnie to jest fajne, że to jest mocno nieprzewidywalne.
w sensie możemy mieć bardzo dużo kart w tablo, które zagraliśmy głównie dla one-shotów, czyli powiedzmy dla takich jednorazowych wydarzeń, prawda? Dorzuć jakieś tak zwanych tych agentów, tak, na planszy, czyli rycerstwo, jakieś koncesje, tych biskupów, bishopów. I później ta karta nigdy jej nie odpalimy, prawda? Bo taka będzie po prostu sytuacja na planszy, że nawet jeżeli będziemy odpalali nasze tablo, to dana karta nam ani razu nie zapracuje. A będą takie sytuacje, że ta karta później nam no naprawdę zrobi grę, że będzie miała tą jedną kluczową akcję, która przez ileś tam tur będzie nam pracować. Przykład na przykład jakiś e-commerce, czyli Pobieranie pieniędzy z rynku. tak, zbieranie pieniędzy z rynku. Jeżeli mamy na przykład tego e-commerce'a plus jeszcze często jakąś jedną akcję, czyli żeby przynajmniej odpalając nasze tablo jakieś 2 rzeczy zrobić, to będziemy zbierali te pieniądze i nie wiem, na przykład od razu kampanię jakimś królestwem wydawali te pieniądze na podbijanie, tak, czy osłabianie jakiegoś innego państwa. Inny przykład to są na przykład te siege, które są takie często bardzo nieoczywiste. No bo dlaczego miałbym zabijać, prawda, jakichś rycerzy, czy tą szlachtę na planszy? No i odpowiedzi może być wiele, tak, że często chcę zabić po to, żeby osłabić dane państwo, żeby je najechać właśnie kampanią innym państwem. Albo chcę zabić jakąś jednostkę, żeby później namnożyć tam na przykład poprzez zbieranie podatków, poprzez zaciąg namnożyć jakiegoś heretyka, żeby odpalić na przykład jakąś wojnę religijną, prawda? Tych przykładów może być mnóstwo, więc jakby to znowu wraca do tego, co powiedziałeś, że żeby cały czas obserwować, czytać stan gry i karta, która dotychczas była śmieciowa, żeby co jakiś czas do niej wracać i zastanawiać się, czy ta karta teraz mi nie może zacząć pracować w jakiś sposób. Być może bardzo szybko, krótkoterminowo, a być może pomalutku, tak, skradając się, takie pełzające zwycięstwo próbować wymusić na przeciwniku, albo taką presję pełzającą mu narzucić. I jeszcze jedną rzecz powiedziałeś, bo powiedziałeś o tym, że właśnie, jeszcze wracając do tej metafory, która mi się tak spodobała, tej kostki Rubika, zwróć uwagę, że tutaj właśnie to, co mi się straszliwie podoba w tej grze, to jest to, i ogólnie bardzo lubię w grach, że jak designerzy dają w grze narzędzia do tego, żeby właśnie zmieniać stan tej gry. Czyli głównie to są narzędzia dotyczące jakiejś interakcji albo pośredniej, albo bezpośredniej. I tutaj właściwie każda akcja, która jest w grze, to jest akcja, znaczy nie, każda nawet, nie jestem w stanie jakiejś wskazać chyba nawet jednej pojedynczej akcji, która by nie wywierała wpływu na wszystkich pozostałych przy stole. Ten wpływ może być oczywiście olbrzymi, tak, druzgoczący, praktycznie wygrywający gry. Czasami to będzie właśnie jakaś malutka rzecz, ale jest, no każda jedna akcja powoduje, że stan gry dla wszystkich graczy przy stole ulega zmianie, tak? Tak, to nie ma takiej możliwości, że ktoś siedzi, gapi się w telefon i czeka na swoją rundę. Znaczy, może tak grać, ale No. nie wygra. Nie wygra, nie ma szans. Chyba że ma super podzielną uwagę, tak? Czyli i tak obserwuje ten stół i to, co się dzieje, bo no dobra, no powiedzmy, że tutaj kropkę. No dobrze, to co, przechodzimy do naszych odczuć, przemyśleń? Nie, no ja mam jeszcze tutaj dużo rzeczy bardzo. Dobrze, no to mów, Dobra, jaki masz czym jeszcze ta gra różnice? jest? No. W pewnym momencie, czy może nawet od razu, nie? Może nawet bardziej od razu, ta gra jest pewną zabawą w znajdź Walliego na planszy. W sensie, plus jeszcze memory. To jest ten aspekt, którego ja nie lubię i coraz bardziej też się skłaniam ku tej filozofii wyznawanej między innymi przez Cyrilla na przykład, że once, tutaj pozdrawiam też Konrada, once seen, always should be available, czy tam, że jak raz coś było widoczne, nie? Na przykład karta na markecie była widoczna, to już zawsze powinna być dostępna jako... Czyli granie w otwarte karty po tak. prostu. Tak, dlaczego? Dlatego, że wtedy wchodzi po prostu aspekt memory. No i pytanie, czy w tak ciężkiej grze, tak skomplikowanej... To jest jeszcze potrzebne. To jest potrzebne i czy to nie będzie budowało pewnej frustracji wśród graczy, że... No powiem ci, że ostatnio graliśmy w otwarte karty i nie było źle. Tak, ja lubię grać, zwłaszcza dwuosobowo w otwarte karty, bo
no bo ktoś przegra na przykład w tą grę i taka jest frustracja, kurczę, taka fajna była partia, tak fajnie, żeśmy tutaj walczyli ze sobą i przegrałem tylko dlatego, że zapomniałem, że ty masz to. No bo wiesz, no nawet tak na chłopski rozum, historycznie, fabularnie, no to przecież ci ludzie wiedzą, jakie druga strona ma wpływy. Jeśli byli świadkiem, powiedzmy, tego, że podbija konkury do jakiejś tam księżniczki, no to wiedzą, że ma z nią jakieś dobre relacje, nie? No to dlaczego miałby o tym zapomnieć, nie? Więc tak, no... Tym bardziej, że na przykład discard jest jawny, nie? Więc jak już odrzucisz tą kartę, to też... O tutaj na przykład... ale jeszcze na sekundkę, tylko wracając do tego memory. I też wydaje mi się, takie jest moje odczucie, że w tej grze największą satysfakcję masz, jak masz zaciętą partię. I nawet jak przegrasz partię, ale była naprawdę fajna partia, gdzie wiesz, na przykład cały czas ktoś cię cisnął i wiesz, ale długo się utrzymywałeś, naprawdę już wydawało się, że jest przegrana sytuacja, ale jeszcze przedłużyłeś partię, już znowu ktoś absolutnie cię docisnął, już w następnej akcji przegrywasz, ale jeszcze się wykaraskałeś i tak jeszcze chwilę już wiesz, ta druga strona już z zębami zgrzyta, już po prostu mówi, no weź to przegraj, nie? Już dawno to powinieneś był przegrać, a ty cały czas się utrzymujesz i na koniec przegrasz nawet, to wtedy taka partia daje dużo większą satysfakcję niż na przykład jak wygrasz właśnie, bo ktoś coś zapomniał, bo ktoś coś nie zauważył, tak, wracamy do tego znajdź Walliego na planszy. I jakbym miał wskazać jakiś minus jeszcze, wracając do tego wątku memory, to, że brakuje mi tutaj odrobiny takiej ukrytej informacji, być może na przykład zakryty discard, żeby był, że jak odrzucam jakąś kartę, to żeby dać tą niepewność, czy aha, dobra, on miał taką i taką kartę na ręku, ale czy odrzucił tą i już nie ma na przykład tego biskupa, który teraz by mu zrobił robotę, czy nie ma, nie wiem, tej królówki, biskupa, którym atakuje zwycięstwo religijne, czy odrzucił tego króla, tak, 4 rundy temu, który go przybliża do zwycięstwa imperialnego, czy tam w dłuższej perspektywie renesansowego. O tego mi troszeczkę brakuje. To fajnie na przykład jest rozwiązane w Transhumanity, no ale tam jest troszeczkę inaczej, bo tam są jednak punkty zwycięstwa i to inaczej się rozkłada. Tutaj to, mówię, jedyny pomysł, jaki mi tak na szybko przychodzi, to żeby na przykład był zakryty discard, to by odrobinę takiej jeszcze niepewności i niepoliczalności dodatkowej wprowadził. No ta zakryta ręka miałaby większy sens, nie tylko na zasadzie po prostu memory, ale wprowadzenie pewnej niewiadomej, no. Okay. Tak. To i tak nie byłoby dużo, nie? I wydaje mi się, że to byłoby, przynajmniej dla doświadczonych graczy, już takich ogranych, to byłby taki dodatkowy smaczek jeszcze dodający pikanterii, a znowuż nie wprowadzający jakiejś takiej losowości, która by popsuła doświadczenie z gry, ale to wiesz, moje widzimisię oczywiście. Dobra, coś jeszcze chciałeś właśnie do tego Walliego albo memoryzacji dodać? Nie, ja tutaj nie mam żadnych... Dobra, to jeszcze pociągnę dalej, bo zasadniczo to jest chyba jedna z rzeczy, która mnie najbardziej, chciałbym powiedzieć, irytuje, ale tutaj bym użył mocniejszego słowa, ale nie będziemy przeklinać na antenie. To jest chyba rzecz, która mnie najbardziej drażni i denerwuje w grach, nie ma nic chyba bardziej gorszego dla mnie, to są tak zwane pozorne decyzje, czyli sytuacje, kiedy jest twoja tura i masz 17 różnych akcji do zrobienia, albo jeszcze więcej, a tak naprawdę jak sobie policzysz, przeanalizujesz stan gry, to masz tylko jedną sensowną akcję. Dlaczego ja tego nienawidzę? Bo to są oszukane gry. To jest dopiero, wiesz, zabawa w znajdź Walliego, bez żadnej decyzji. Już wolę, jak gra jest prosta i daje mi tylko 2 akcje do wyboru, ale obydwie są sensowne. Nie? Obydwie nie dają mi pewności, że w danej sytuacji na pewno wygram, jeżeli wykonam tą akcję A albo akcję B. Ale pytanie ja teraz... Ja jedną rzecz dorzucił. Ale mów. Mów. Wiesz co, bo tu mi się przypomina, to trochę rozwinę twoją myśl, przypominają mi się słowa Jorisa ze Splotter Games, który mówił, że on nie znosi gier, w których pierwsza akcja nie jest decyzyjną już. Tak. Że zaczynamy grać w grę, a ta ważna akcja dopiero pojawia się za kilka rund, nie? On lubi gry, kiedy już od pierwszej akcji my walczymy o zwycięstwo i taki jest właśnie Pax Renaissance. Jesteśmy rzuceni od samego początku przez to obcięcie tylko do tych 2 akcji, szczególnie w przypadku rozgrywek dwuosobowych, kiedy każda decyzja ma tak naprawdę
Kiedy- może mieć opłakane znaczenie dla nas. Kiedy To, druga karta, która wyjdzie wiemy, że z gramy na deku, poważnie. czy trzecia, No. która wyjdzie z deku, już może być kometą, prawda? Czyli już może zakończyć grę. Nie wiem, czy ty pamiętasz tą właśnie naszą pierwszą partię? Ja do dzisiaj pamiętam, a to było już to był 2017 rok, coś takiego chyba, jak ja zagrałem pierwszy raz w Renesans. Ty żeś mi tłumaczył tą grę przez około godzinę, później jeszcze, wiesz, w trakcie partii ja cały czas dopytywałem, no bo mówię, no przytłaczały mnie te zasady i wygrałeś partię dosłownie po 15 minutach, nie? I To może oszukałem coś. być może, nie? Ale tak może być. Tak może być w tej grze, że naprawdę partie się skończą po 15, 20, 30 minutach, a tłumaczenie będzie trwało grubo ponad godzinę. Zwłaszcza dwuosobowe partie. Bo trzyosobowe partie jednak... Na początku, bo chyba później już łatwiej uniknąć takiego sudden death, nie? No my na przykład z Warlockiem... Nasze partie dwuosobowe raczej długo trwają. Tak, ja się pochwalę, że, no bo Warlocka uważam za jednego z najlepszych graczy w Renesans. Ja się pochwalę, że nasze partie bardzo często się już kończyły wyczerpaniem obydwu deków. Albo prawie, nie? Wyczerpaniem obydwu deków. My ostatnio jak graliśmy, prawda, to też już żeśmy pomalutku się zbliżali do wyczerpania drugiego deku. Tak, zachód cały był wyczerpany i tylko wschód, no. Tak, został. Okej, natomiast gry i właśnie w partiach 3 i 4 osobowych, po pierwsze przez to, że zawsze jak jest jakiś lider, to wszyscy przy stole się na niego robią, znaczy zbierają, tak, więc jest więcej akcji możesz poświęcić na to, żeby się gdzieś tam rozbudowywać, czy budować swoją pozycję na planszy i scedować, tak, na następnego gracza, żeby to on zatrzymał tego gracza, tego kontendera, tak, próbującego wygrać grę. Więc jest więcej jakby akcji, więcej jest pieniędzy praktycznie zawsze, bo jednak ten pieniądz lepiej krąży, każdy coś chce kupić, tych pieniędzy się więcej pojawia na rynku. Więcej jest akcji, więc też często na przykład trade fair częściej jest puszczany, więc znowu jest więcej pieniędzy i z reguły też jest dużo czasu na rozbudowę naszego tablo, bo znowu jest więcej akcji, więc nie musimy tak, możemy właśnie grać bardziej strategicznie, jeszcze bardziej długoplanowo sobie to nasze tablo rozbudowywać i może nawet wręcz musimy to robić właśnie z tego względu, że później na przykład w grze trzyosobowej będą przynajmniej 4 akcje przeciwników na to, żeby nas upupić, więc jeżeli tego tablo sobie nie rozbudujemy odpowiednio mocno, to będzie nam bardzo ciężko te 4 akcje przeciwników obronić się, tak, przed tymi 4 akcjami przeciwników. A w grze dwuosobowej, tak jak powiedziałeś, ta gra niesamowicie pędzi i to jest też takie doświadczenie, które, to jest dla mnie też taka cecha bardzo charakterystyczna dla Paxów, nie dla wszystkich, ale Pamir, Renesans, Transhumanity przede wszystkim, że te gry od samego początku walczysz o to życie, od samego początku musisz już atakować zwycięstwo albo bronić się przed tym, jaki warunek zwycięstwa atakuje twój przeciwnik, a właściwie jedno i drugie tak naprawdę, tylko gdzieś ważyć nie ma, to nie jest gra o romantycznym budowaniu, tam nie ma czasu na stworzenie swojego imperium i dopiero później przeprowadzenie ataku, nie? Tak jak to znamy z gier komputerowych nieczęsto, że swoje królestwo zbudujemy i dopiero później już atakujemy, tylko od razu stawiasz mury, bronisz się i jednocześnie atakujesz, nie? Tak, i trochę jak w abstraktach znowu, nie? Tak jak w szachach na przykład, każdy ruch, który wykonujesz, on będzie w jakimś stopniu bardziej agresywny albo bardziej defensywny, ale musisz ważyć obydwie te, jeżeli grasz tylko ofensywnie, patrzysz na atak, albo tylko defensywnie, to na pewno przegrasz z graczem, który jakby obydwie te sfery ogarnia. I jeszcze na chwilę wracając jeszcze do tych pozornych decyzji, nie? I teraz mówię, że skoro Pax Renaissance w jakimś stopniu jest tą zabawą w Znajdź Walliego, bo on bardzo premiuje graczy, którzy właśnie są w stanie przeczytać wszystko tak naprawdę w tej grze, nie? I mapę, i market, i to, co ma tablo u siebie, jeden gracz, i drugi, trzeci, czwarty, i to, co jeszcze na ręku ma, tak? Plus pamiętać to, co miał na ręku. I na tej podstawie być w stanie ocenić, które karty na przykład w markecie, albo które akcje, które mogę wykonać w swojej turze, odróżnić akcje dobre od bardzo dobrych, od świetnych, od wygrywających grę, tak, wręcz, czy bardzo mocno przybliżających mnie do tego, żeby tą grę wygrać. Więc i to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest taka, że normalnie by mnie denerwowało, że na przykład mam w swojej turze, nie wiem, 70 rzeczy, które mogę zrobić, a sensownych jest na przykład 5, 10, czasami 15, ale dowcip polega na tym, że w zależności od tego,
że partie właściwie we wszystkie paksy, to też jest charakterystyczna cecha, są niesamowicie zmienne, czyli ta akcja, która w tym momencie w trakcie gry jest bezwartościowa, znaczy ona daje jakąś wartość, ale tak naprawdę mnie przybliża do przegranej, absolutnie, czyli na przykład wzięcie teraz monetki, no daje mi monetę, ale przegram w 2 akcjach na przykład grę, albo zdobycie tego królestwa, no daje mi królestwo, daje mi koncesję, daje mi możliwość ale przegrywam na warunek religijny, nie? Tak jest, i tak dalej, i tak dalej. Za chwilę, my żeśmy ostatnio tak często grali, prawda, że graliśmy dokładnie tym samym deckiem kart, który wcześniej braliśmy, tylko przetasowaliśmy, właśnie żeby przetestować, nie? Czy te partie nie będą zbyt podobne do siebie. I się okazywało, że karta, która wcześniej była bezwartościowa, po prostu w innej kolejności wyszła na innym etapie gry, na początku albo na koniec. No tutaj można by... I ta sama akcja wcześniej była bezwartościowa, teraz jest kluczowa, albo jest po prostu bardzo mocna, albo jest przeciętna i tak dalej. Można by tak chwilę właśnie też wspomnieć o naszych wrażeniach, bo celowo tak, żeśmy sobie chcieli przetestować, sprawdzić, jak rozgrywki będą się różniły właśnie między sobą, odczucia przede wszystkim też właśnie, kiedy zagramy 2 partie pod rząd na tych samych taliach, gdzie te deki na 2 osoby są małe, więc przelatywały praktycznie całe. No i doszliśmy do takich wniosków, że jest to już inny rodzaj gry jednak, kiedy wiemy, co może wyjść, na co się możemy nastawić. Jeśli tak jak ostatnio mieliśmy deck, w którym było dużo krucjat, jakichś religijnych tam walk, no to wprowadza taką już strategię większą do rozgrywki. Tak. Wiemy, tak. które karty mają moc, bo są rzadkie, nie? Powiedzmy. To przypomina nieco wtedy TTA właśnie, prawda? Czyli wiesz, że wyjdzie ten Napoleon, nie? Ale zwróć uwagę, że mimo wszystko w TTA Napoleon ci wyjdzie tam, nie wiem, w 2. czy w 3. erze. Tutaj nie. Tutaj ten Napoleon ci może wyjdzie jako pierwsza karta, może jako ostatnia jest w deku i ci nigdy nie wyjdzie i wszystko pomiędzy, tak? Gdzie tam tych kart jest już teraz na szybko, nie wiem, około 50, tak? W graczu. Ale tak czy siak partie się różnią, tak jakbyśmy grali też zupełnie nowymi kartami, bo kolejność ich wychodzenia właśnie w połączeniu z innym układem na mapie daje zupełnie inne odczucia z rozgrywki. Poza tym mamy troszkę więcej informacji, ale to wciąż jest zupełnie inna partia. Tak, poza tym akurat nawet jak gramy dokładnie tymi samymi kartami, tak? Czyli w grze dwuosobowej tam bierzemy bodajże 12 plus 16, 8. Tak? Czyli 32 karty, nie 50, tylko 32 karty plus tam komety, to nie, źle mówię. 8 plus 12, dobrze. 20, 40 kart bierzemy. O, dobra, ale to już 40 kart. To czasami będzie taki rozkład, tak jak o nas ostatnio, że tych krucjat było masakrycznie dużo. Tam było 7 albo 9 krucjat było, plus tych bishopów chrześcijańskich, więc wtedy wiesz, jak masz 1/5 deku z krucjat, no to jest, to wiadomo, że te wojny religijne będą miały przeolbrzymi wpływ na rozgrywkę i że atak na zwycięstwo religijne będzie jednym z podstawowych prawdopodobnie. Ale też na przykład imperialne zwycięstwo, no bo krucjaty często pomagają w łatwy, szybki sposób, efektywny zdobyć królestwo. Ale wiesz, jakby wyszły tylko na przykład 2 takie karty i leci przetas, no to wtedy masz może być tak, że te krucjaty będą miały olbrzymi wpływ, może w ogóle nie wyjdą, więc będą miały dosłownie 0, a być może wyjdzie 1 i też będzie miała olbrzymi wpływ, no i wszystko pomiędzy, tak? Także znowu zależy jakie tam karty się trafią do konkretnego deku. I tutaj od razu bym pociągnął, że to jest, że ja uwielbiam też paksy za tą olbrzymią różnorodność pomiędzy partiami, że tutaj zwłaszcza w Pax Renaissance 1 z dodatkiem, jak już właśnie ta pula kart się zwiększyła, ale też i właśnie w Pax Renaissance 2, który de facto zawiera właśnie 1 z dodatkiem plus tam trochę jeszcze dodatkowych kart, jakby on potrafi tworzyć bardzo niepowtarzalne i bardzo zróżnicowane scenariusze. Tak jak wspominałeś wcześniej. Są partie, gdzie tych królówek jest mnóstwo. Są partie, gdzie jest dosłownie 1 królówka. Są partie, gdzie nie ma żadnych wojen religijnych. Są partie, gdzie... No właśnie. I to wszystko, o czym mówimy, to są zalety 20, 30, 50 partii. Ta gra w żaden sposób nie pomaga na starcie graczom. Pax Vikings trochę to chciał zrobić w postaci akcji na start, że zaczynasz z tablo, które ma już akcję, więc masz punkt zaczepienia, mogę takie i takie rzeczy robić. Ty sam musisz sobie stworzyć tutaj akcję,
A tak jak rozmawiamy, kiedy Tak, każda kolejna partia... sam sobie stworzyć, prawda, te narzędzia w ogóle, co będziesz mógł robić A kiedy każda partia wygląda zupełnie inaczej, no to może zrodzić frustrację, że no okej, zagrałem, zobaczyłem jakieś rzeczy, a teraz tak naprawdę muszę się uczyć od początku. I tych kilkadziesiąt partii, bo to nie mówimy o 10-20 partii, tylko naprawdę o kilkudziesięciu partiach, myślę, kiedy zaczynamy już czerpać pełnymi garściami z naszego doświadczenia. Wiele osób powie, no że kurczę, ja chcę zagrać maksymalnie 10 partii w grę i już czuć się komfortowo. No a tutaj niestety sami tworzymy sobie trochę tę grę i musimy poznawać różne zaskakujące właśnie sytuacje, gdzie będzie więcej piratów, więcej będzie królówek. To wszystko właśnie musimy przeanalizować, trochę jak w szachach, no zagrać ileś tam partii, poznać różne otwarcia, żeby móc później je lepiej analizować w dalszą część rozgrywki. Tak, ty powiedziałeś ponad 20, ja się długo uczę strasznie wolno rzeczy. Dla mnie tak mi się wydaje, że to jest naście, być może pod 20 partii, raczej powyżej 10 i ważne też w krótkim okresie odstępie czasu grane i najlepiej po kilka partii pod rząd, po 2-3 partie jednego wieczoru rozgrywane i w stałym gronie też. To może być grono dwuosobowe, tak? W sensie ja i kolega, ja i koleżanka jakaś i nikt więcej, żebyśmy się wspólnie jednak uczyli tej gry, bo znowu, tak? No więcej będziemy, zarówno wygrywający, jak i przegrywający, więcej będą czerpali z tego radochy. A z drugiej strony, ja ci powiem, na przykład ja uczyłem parę osób przez TTS-a, przez internety tej gry, i ludzie bardzo szybko łapali to. Mówiłeś, że wojennicy, którzy gdzieś tam już zjedli zęby na takich wojennych żetonówkach, to łatwo przyswajali te możliwości. Tak, ale w ogóle powiem ci, że bardzo wiele osób mnie bardzo pozytywnie zaskakiwało, że grali o 3 poziomy lepiej w pierwszej swojej partii, czy zwłaszcza w drugiej partii, grali już na takim poziomie, jak ja grałem właśnie w 12, czy może nawet 20 partii. Więc wszystko zależy od człowieka, nie? Ale no tak. Natomiast... Ale przestrzegamy. Natomiast bym przestrzegał, że jednak, żeby liczyć się z tym, że możecie trafić, to nie znaczy, że jesteście głupsi, gorsi, czy coś takiego, tylko, że po prostu potrzebujecie więcej czasu, żeby akurat ta konkretna gra, tak złożona, do was trafiła. Bardzo pomaga ten doświadczony nauczyciel, który podpowie, słuchaj, może cofnij ten ruch, albo najpierw na zasadzie pytań, tak, dlaczego to robisz, nie, po co to robisz? On będzie pewnie wiedział, jeżeli jest doświadczony, dlaczego to robisz. Nawet na zasadzie, no okej, zrobiłeś to ja teraz w następnym moim ruchu wygrałem, więc cofnij, bo mogę odpalić to i to. Tak, ja pamiętam naszą partię sprzed pół roku, kiedy skończyło się taką straszną frustracją z mojej strony i tak naprawdę do końca nie wiem, wiem skąd wynikała frustracja z niemożliwości odczytania gry, postawienia gdzieś tej stopy w jakimś punkcie zahaczenia, a po drugiej stronie ty tam szalałeś karta za kartą, gdzieś tam akcję za akcją, widziałem, że po prostu za chwilę mnie zmieciesz. I to było po prostu męczące, frustrujące i powiedziałem sobie, że kurczę, nie chcę w tę grę grać. Jesteś już te kilkadziesiąt partii do przodu, siadanie do tej gry jest bezsensowne, nauka jeszcze raz po pół roku tam powiedzmy, czy roku przerwy jest denerwująca. I doskonale rozumiałem osoby, z którymi grałem, którym nie podszedł PAX, które patrzyły po prostu w te karty, patrzyły na mapę, i nie wiedziała, co się dzieje. W tą pomoc, czym się różni chłopska rewolucja od konspiracji? Aha, tu się dołączają koncesje, tu się nie dołączają. To jaką ja mam kartę kupić? Jak ja pamiętam, pierwszą partię moją grałem właśnie w 4 osoby, to ja chyba tylko poza sprzedawaniem, kupowaniem kart, nic więcej ciekawego nie robiłem, nie? A jak udało mi się raz tam chyba złapać jakieś królestwo, to zaraz je straciłem. No i to było przytłaczające. A na przykład te ostatnie nasze partie sprzed kilku dni, zupełnie inny. Ten umysł jakoś załapał rozwiązania, jakieś takie połączenia, które zadziałały właśnie na mapie, więc ta satysfakcja mimo przegranych była dużo, dużo lepsza i rozgrywka dzięki temu była dużo ciekawsza, bo to jest gra trochę tak jak z doświadczeniem z 18 ludzie mają, którzy, pamiętam Maniek właśnie mówił, jak zaczynał grać w 18, kiedy został totalnie przeorany, ale on się otrzepał, wstał, powiedział, no dobra, Draniu, pokonałeś mnie, to teraz zobaczymy, co ja mogę z tym zrobić, nie? I to jest ten rodzaj gry, który wymaga
bardzo determinacji, takiego nie? I determinacji, zacietrzewienia. którego nie zniechęcę. Ja się łatwo zniechęcam, frustruję. Znaczy, ta gra mnie trochę nauczyła, żeby nie grać w ten sposób, aż tak emocjonalnie, żeby właśnie czerpać lekcje z przegranej, nie? Wyciągać wnioski właśnie, więc to jest dobre narzędzie do przyjmowania batów, ale nie każdemu się będzie podobało, szczególnie w dzisiejszych czasach. Przypomina mi się odcinek Blue, kiedy właśnie tytuł nazywał się Podaj paczkę, czyli dzieci siadają w kółeczko, leci paczka w rytm muzyki, jak muzyka się zatrzymuje, to dziecko otwiera paczkę i wygrywa prezent. Nie? I tata Lakiego się oburzył, mówi, no ale nie tak graliśmy w latach 80., tam był tylko jeden prezent i tylko jedno dziecko wygrywało. A wy gracie tak, że pod każdą warstwą jest zabawka? Nie, ja muszę zareagować, ja muszę coś z tym zrobić, nie? No i oczywiście skończyło się katastrofą, nie? Dzieci po prostu uciekły z płaczem, ale później na następnych urodzinach było pytanie, no to co, pakujemy prezenty? Nie, grajmy w zasady taty Lakiego. No ale przecież wszyscy płakaliście, ale było fajnie. I wiesz, i trochę tutaj jest na zasadzie, kurde, no dostajesz w tą gębę, wkurzasz się, ale jeśli coś uda się już wyrwać ten kawałek po jednej, drugiej partii, no to masz tą satysfakcję, przegrałem, ale przynajmniej ci raz z placka dałem, nie? I to też jest taki komentarz, który się bardzo często przewija na forum, na przykład też w kontekście Pax Pamira, że przychodzą zupełnie nowi gracze, nie? Którzy właśnie to jest dla nich jakiś tam pierwszy Pax, pierwsze spotkanie. I mówią, kurczę, no to jest faktycznie nowe doświadczenie, nie? Właśnie, że tak jak fajną metaforę znowu dałeś, tak? Że już nie wszyscy dostaliśmy prezencik, tylko no niektórzy dostali rózgę, niektórzy stracili rękę, bo tam pułapka na myszy była, czy pułapka, na niedźwiedzia, więc im nogę urwało, ale jeden naprawdę się cieszył i nawet wszyscy pozostali powiedzieli, no ładnie, żeś to zrobił, naprawdę. Nie masz poczucia, że autor gry siedzi obok ciebie przy stole i rozdaje ci punkciki, żebyś przypadkiem nie poczuł się przegrany. Nie, tutaj absolutnie. Tutaj po prostu, natomiast słyszysz ten śmiech klunda po prostu. Natomiast na pewno to nie jest gra dla każdego. I to też tak. trzeba uszanować, że to absolutnie nie jest gra dla każdego. To o każdej grze można powiedzieć, ale to jest jedna z tych gier, o których to trzeba wężykiem podkreślić. Natomiast przy to dobrym jest gra, która wymaga też doświadczenia innych gier na przykład. Do tych gier, to tak, bo to następne pytanie mamy trochę, co nas skłoniło do zainteresowania się tą grą, to właśnie chęć doświadczenia czegoś nowego. Po przemieleniu ileś tam gier, które są często do siebie podobne, ty chcesz spróbować coś innego, no i dostajesz rzeczywiście coś innego. To jest często dzisiaj niepopularne wśród wydawców, no bo gra jednak ma sprawiać przyjemność, ma dawać poczucie, że nawet jeśli przegrałem, no to jednak ugrałem ileś tam punktów, a tutaj nie ma punktów, nie? Jest tylko ciągła walka. Tak, no mówię, według mnie ta satysfakcja jest olbrzymia. Ostatnio graliśmy, nie? Ta pierwsza partia, ty niby przegrałeś, ale chyba byłeś zadowolony z tej partii. No ja byłem na pewno zadowolony, że mi mega duży opór stawiałeś i naprawdę musiałem się naszarpać niemiłosiernie. Już tam naprawdę się irytowałem. Jak ja już się irytuję, że właśnie kogoś atakuję i nie mogę go pokonać, to znaczy, że to jest naprawdę fajna partia, taka, którą też ciekawa sytuacja była, kiedy chyba miałem Holy Roman Empire, a ty miałeś Węgry obok. Tak. Mogłeś bez problemu je podbić. Były sytuacje, że przez 2 rundy, ale czekałeś z tym, a mi się udało je obronić. Tak. I pięknie obroniłeś, bo obronić. Bo wyczyściłeś mi mi tak. To nie przybliżyło mnie do zwycięstwa, Węgry. ale przynajmniej punkt honoru. No i przede wszystkim nie wkurzyłeś, nie? Także to... A to też jest ciekawe, że właśnie tutaj zachowanie tej zimnej krwi, że coś pójdzie nie po twojej myśli i odpalą się te emocje, ja na przykład złość na siebie, nie? Że kurczę, no zapomniałem o tym, nie? Czy tam nie przewidziałem tego i także żałuję tego, ale szybko przejście, ta taka zimna kalkulacja cyniczna, nie? No właśnie, znowu jak u polityków, jak u banksterów, nie? No Paweł opowiadał teraz, jak grali tam w Dominant Species i jakoś tak we dwóch ładnie na samym początku załatwili kolejnego Pawła i on po prostu do końca gry wybierał tylko te karty, które im dadzą popalić, nie? Tak totalnie, osobiście, emocjonalnie przez całą grę. Bo się wkurzył, że go wyrzucili. Tak, po prostu nie obchodziło go, czy wygra, czy przegra, ale po prostu, żeby dojechać. Nie? No i grając w ten sposób w tę grę, no niestety przegrasz. Ktoś, kto będzie na chłodno oceniał sytuację,
no, wykorzysta to przeciwko tobie, więc jest to też doskonałe narzędzie takiego Tak, ale ale to kontrolowania emocji. fajną rzecz powiedziałeś, bo ta gra daje narzędzia do tego, żeby nawet jak jesteś ostatnim graczem, żeby uciec ze zwycięstwem. To chyba nawet kolega Ziętas od nas z komentarzy, pozdrawiamy serdecznie, napisał, nie wiem czy nie u Gambita, że zwycięstwo religijne jest jednym z takich ucieczkowych zwycięstw. Że nie trudniejszych, tylko właśnie, że nawet jak nie masz żadnego królestwa, to wtedy próbujesz, bo wtedy ci potrzeba tak naprawdę po prostu więcej symboli religijnych, tak? I stworzyć sytuację, że jest religijne zwycięstwo na planszy. A pozostali gracze zainteresowani sobą pomijają tego leszcza, który nie ma żadnego królestwa nawet, nie? I to też są niesamowicie satysfakcjonujące gry. Mi się raz chyba udało, parę razy byłem bardzo blisko i pamiętam do dzisiaj, że właśnie dyskutowaliśmy po partii, że kurczę, jakbyś tutaj nie puścił tego Tradefera, gdzie gość puszczał tego Tradefera w ogóle, bo chciał coś innego zrobić i namnożył mi jakiegoś heretyka, który mi negował zwycięstwo religijne i ja bym wygrał w następnej drzwi tylko. A byłem kompletnie nigdzie, tak? Chłopaki walczyli o zwycięstwo imperialne, mieli tam, nie wiem, jakieś 5 do 3 królestw, ja miałem 0, nie miałem żadnej szansy, żeby się odbudować, żadnych koncesji nie miałem na planszy, ale mogłem właśnie uciec ze zwycięstwem religijnym, tylko właśnie przez przypadek, tak? Już mnie tak olali, tak stwierdzili, że jestem warzywem, że nie zauważyli tego, jak ja się próbuję poprzez krucjaty wygrać religijnie i tylko, że przypadkiem, tak, na przykład namnażali jednostki heretyków, które mi negowały, tak, tą Supreme Religion, tak, dominującą religię. Dobra, ale jeszcze na sekundkę się jeszcze wrócę do tego, co powiedziałeś, że ta gra właśnie premiuje determinację, premiuje takie zacietrzewienie i też bardzo premiuje przemyślane granie. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś żeśmy mówili o tym takim fast gamingu, tak, żeby szybko grać, popełniać błędy i tak dalej. Ja ci powiem, że ja się z tego wycofuję, zwłaszcza przy tej grze, że ile razy na przykład nagrywałem filmik jakiś tam, chciałem, wiesz, two-handed grę pokazać i chciałem szybko podejmować decyzję, to wpadałem na przykład właśnie często w takie cepowate przyciąganie liny. No to ja zabieram to królestwo, oto ja odbijam, teraz mam, bo wiesz, zamiast przeanalizować sytuację, że to widać, że teraz najbliższe, akurat tak się ułożył market, takie są możliwości, że przez 4 rundy będziemy sobie po prostu, wiesz, zabiorę ci to królestwo, odbiorę i tak dalej i to nie będzie do niczego prowadzić, to nie będzie ani ciekawe, to będzie frustrujące i takie głupie i bez sensu i nieciekawe, zamiast się zatrzymać, właśnie przemyśleć, przeanalizować, zauważyć tę sytuację i teraz na spokojnie przeanalizować, jak to skontrować, to właśnie starałem się coś zrobić szybko i się nauczyłem, że do tej gry i zachęcam też zawsze swoich współgraczy, że spokojnie przemyśl, zastanów się. Ja też w tym czasie będę już zastanawiał się, co ty prawdopodobnie będziesz chciał, jaki ruch wykonać i w jaki sposób go skontrolować. Czyli znowu trochę jak te turboszachy, prawda? Przytoczę dwa fragmenty z książki Stephena Kinga Instytut, które zresztą występują obok siebie. Jedno to jest zdanie: zła sytuacja wymaga nowego otwarcia. I to jest właśnie tutaj ta potrzeba ciągłej kalkulacji. No i oni też później przytaczają słowa Mike'a Tysona: kiedy padają pierwsze ciosy, strategia ląduje w śmietniku. Znaczy to jest chyba, nie wiem, czy jakiegoś generała, to są tak naprawdę nie, to amerykańskiego. To się Tysonowi wkłada w usta, ale on to wziął od jakiegoś tam amerykańskiego generała. O, tak, proszę. Chyba z II wojny, albo pierwszej chyba światowej, ale już miesza o to. Albo jeszcze z innej, nieważne. No ale pasuje tu i tu, bo to są takie szachoboksy, no po prostu. Dostajesz po pysku, jednocześnie musisz myśleć nad tym, jak na spokojnie przeanalizować sytuację. Tak. I tu też na przykład się odzywa, jest taka książka Bobiego Knighta, to taki legendarny trener koszykówki akademickiej. On napisał taką książkę, która się nazywa The Power of Negative Thinking, tak? Czyli moc negatywnego myślenia, że on jak przygotowuje graczy do meczu, to zawsze analizuje każdą jedną sytuację, co się może nie udać. No, nie udać się może, autentycznie wszystko się może nie udać, prawda? Ktoś może sam na sam z koszem nie trafić, może się potknąć, zgubić piłkę po prostu, może złamać nogę, wiesz, idąc do toalety przed meczem. I jak sobie rozpisuje te scenariusze, to od razu pisze to, co wtedy zrobię, prawda? I wtedy jak się coś faktycznie już w trakcie meczu zrypie, mówię, tych sytuacji jest miliardy, no to nie przewidzisz wszystkiego, ale im więcej ich przewidzisz, to tym więcej masz tych właśnie planu B, planu C i tak dalej na to, żeby reagować. I tutaj też to jest ta gra, to jest na pewno gra coś o tworzeniu właśnie planów myśli. B, C i D, no dokładnie. Tak, od razu kiedy wykonujesz ruch już właśnie
I znowu, to nie w pierwszej partii, pewnie nie w trzeciej, ale gdzieś tam w 12 czy 10 daje do tego narzędzia. I jeszcze jedna rzecz, tylko jeszcze powiem, że ta gra bardzo mocno premiuje właśnie tą determinację, zatrzeźwienie, taką walkę do ostatniej kropli krwi, bo ona bardzo nagradza tych graczy, którzy szukają sposobów na nieprzegranie do samiutkiego końca, do samiutkiej ostatniej akcji. Nawet jeżeli w tej partii i tak przegrasz, nawet jeżeli w następnej akcji i tak przegrasz, to i tak się czegoś nauczysz i to bardzo szybko zaprocentuje już, czy w następnej akcji, jeżeli jeszcze przeżyjesz, czy na pewno w kolejnych partiach. Więc to bardzo zachęcam do tego, żebyście... Tak, to jest ta odrobiona praca domowa, no, która po prostu później cię lepiej przygotowuje do lekcji. Tak, więc bardzo zachęcam was do tego, żeby zawsze jak się znajdziecie w tej sytuacji szach, ktoś mówi, szach, że ja też lubię, jak gram, na przykład powiedzieć, że słuchaj, ja w następnej rundzie, czy tam w 2 akcjach, czy w 4 akcjach wygram grę, jeżeli czegoś nie zrobisz. To wtedy patrzycie sobie, aha, dobra, warunek zwycięstwa imperialny jest, że musi mieć 3 państwa więcej, królestwa, przepraszam. To co ja mogę zrobić? No mogę sprawić, żebym miał mniej królestw, albo mogę sprawić, żebym ja miał więcej królestw, albo jeżeli tam więcej osób gramy, żeby ktoś inny miał więcej królestw. No dobra, jak jest zwycięstwo religijne, to musi być Supreme Religion, czyli musi być najwięcej wiernych, najwięcej biskupów w tej religii. No to co mogę zrobić? Mogę dosypać biskupów innych religii. Mogę usunąć biskupów Supreme Religion. Mogę Czy dosypać po prostu heretyków. zabrać kometę. To też jest fajny mechanizm, który pozwala nam uciec trochę może nie ze zwycięstwem, ale z możliwością wygrania drugiej osoby. Po prostu kupuję kometę ze zwycięstwem, które wiem, że on nie jest w stanie zrealizować, nie? Tak. Albo jeżeli kometa jest odpowiednio już głęboko na rynku, ty żeś ostatnio mi zrobił taki manewr, prawda? Odpaliłeś trade faira. Trade routem. Tak, i wtedy w ogóle nie aktywujemy jeszcze żadnego warunku zwycięstwa, co też może być in plus, może być in minus, jak wszystko w tej grze, prawda? Absolutnie wszystko. Także to jest też gra, która właśnie tą determinację bardzo mocno i zachęcam, naprawdę zachęcam do tego, żeby się nigdy nie poddawać, żeby jeszcze przeanalizować, nawet jeżeli ten szach okaże się szachmatem, to i tak, żeby jeszcze przeanalizować sytuację. Nawet jeżeli się już nie uda się wydostać, bo i tak się czegoś nauczymy. No dobra, widzę, że i tak już podzielimy na 2 części. Powiedz, czy jeszcze masz ty coś w tej części, czym jest, a czym nie jest? No mam. Masz. Dobra, no to dokończmy tą część i zrobimy... Ale, bo ja później będę już miał mało rzeczy, nie? To może tutaj ciachnijmy chwilę, sobie zrobimy przerwę i zaprosimy... No ale ja później mam trochę zarzutów, więc myślę, że to też będzie trwało. Dobra, no bo ja tu jeszcze mam parę rzeczy, nie? O których chciałem powiedzieć. Dobra, chcesz kontynuować? Dobra, no tak, to lecimy. Tak, to będzie odcinek tam powiedzmy z 1,5 godzinki i następny tam pewnie godzinka, może niecała. Dobra, okej. To jest gra troszeczkę ja napisałem przewidywaniu przyszłości, szacowaniu prawdopodobieństw, ale wiesz, na przykład miałem takiego współgracza, bardzo dobrego gracza, Alex Serban ze Stanów, który ma setki partii w to nagrane. On na przykład taki kanał prowadzi, Pax Gamer. On zaprasza ludzi do... nawet na BGG rozmawialiście, no. On zaprasza ludzi do... On też na przykład w Grę o Tron bardzo dużo grał, dużo fajnych rzeczy mi pokazał. Ma bardzo fajny chłopak zresztą. Ma bardzo też taki kompetytywny gracz, nie? I on Jak to jest, że ci kompetytywni gracze na co dzień są mili, nie? Często tak jest, zauważ, że ludzie, którzy kompetytywni grają na planszy, tak agresywnie, jednocześnie często w życiu osobistym to mili ludzie. Tak, znaczy wiesz, większość ludzi jest według mnie miła, nie? Też nie ten, ale wiesz chyba dlaczego? Fajnie w 2 lewych rękach mówił Giełzak, że on tam mówił o sportach walki, że ludzie jak trochę powalczą, poszarpią się, nie wiem, ja na przykład z kosza przychodzę, nie, na boisku do kosza, no nie jest to MMA, tak, ale jest jakiś kontakt, jest walka, czy właśnie w grach tych kompetytywnych, to nabierają większego szacunku do przeciwnika po prostu i de facto też automatycznie do drugiego człowieka. Mi się przypomina nasz kolega, który po grze o Tron wstał bez podawania ręki, nałożył kurtkę i wyszedł. Pozdrawiamy. I to była jego ostatnia gra, którą z nami zagra. Później jeszcze tam wysłał mi zdjęcie, jak gra w Nemezisa. Pytam się go, to co, jesteście zdrajcą? Nie, gramy bez zdrajcy kooperacyjnie. No ale dlaczego? Żeby nikt nie cierpiał. No ale to znowu wracam do tego, że nie każda gra jest dla każdego. Ja to jak najbardziej szanuję, tak? Co nie znaczy, że na przykład Pax Renaissance, jak wam się dzisiaj czy jakaś inna gra nie podoba, to za rok, za 2, za 10 lat wam się gust nie odmieni, prawda? Trochę albo zupełnie w drugą stronę.
No tak, ale wiesz, ale okej, no już z nami nie gra Grzesiek, ale spotkamy się czasami gdzieś tam na placyku zabaw czy coś, no to przecież gadamy sympatycznie, nie? Nie, no tak, no śmieję się. Rękę nam podaje jeszcze, o dziwo. No. Tak. Nie wiem czy szczerze, ale podaje. Dobra. Aha, i wracając o przewidywaniu przyszłości prawdopodobieństw i wracając właśnie do Alexa Serbana, on w ogóle zrobił, wiesz, rozpiskę ilości kart, prawdopodobieństwo statystyczne, ile jest symboli, wiesz, religijnych, ile jest symboli Beheada, ile jest symboli Siege'ów, ile jest królówek, jakie jest, wiesz, tam na ten. Rozpisał, i to jest dostępne na BGG-u chyba właśnie te statystyki. I wiesz, my często gramy i on na przykład mi w trakcie partii mi mówi, no kurde, no ale już statystycznie powinno coś wyjść. Ale ja się z nim nie zgadzam, bo jeżeli z deku, no teraz skłamię, bo nie wiem ile jest tam tych kart, ale nie wiem, 80 czy 100 kart wchodzi do gry na przykład 30, tak, w Westie, to jest olbrzymie prawdopodobieństwo, że nie będzie na przykład będzie jeden vote, nie? Albo nawet może żadnego, znaczy olbrzymie, jest spore No prawdopodobieństwo, ostatnio że nie mieliśmy, będzie żadnego wydawało vote. się same krucjaty, krucjata za krucjatą, nie? Też Tak, dziwne, tak jakby ktoś po prostu nie przetasował, ułożył jedna pod drugą krucjaty. No ty tasowałeś, więc ja mam pewne podejrzenia. Ale autentycznie te deki, które się pojawią, może tam się wydarzyć absolutnie wszystko, więc według mnie to tak naprawdę nie jest szacowanie prawdopodobieństw, tylko to jest bardziej polega na obstawianiu pod tytułem aha, nie ma na markecie vote'ów, więc ten vote jest dużo bardziej na ten moment partii cenny. Może się wydarzyć, że jesteśmy na początku partii i za chwilę wyjdą 3 vote'y i ten vote, który zakupiłeś, się okaże no bardzo mało wartościowy, ale być może właśnie już żaden więcej się nie pojawi w trakcie partii, ale znowu to nie znaczy, że wygrasz tą partię od razu, bo można go kontrolować w inny sposób, tak, usuwając koncesje i tak dalej. Nie ma na markecie żadnych bishopów innych religii niż islamska. No, więc może warto w niego zainwestować. A za chwilę wyjdzie, wiesz, mnóstwo tych islamskich No tylko tu jest albo taki ciekawy mnóstwo aspekt, bo chrześcijańskich. zazwyczaj masz rękę ograniczoną do 2 kart. I to jest bardzo uciążliwe, a z drugiej strony wysyłając tę kartę na tablo, no bo naraża się na to, że ktoś ją zetnie. Więc cały czas balansujemy gdzieś, właśnie tu jest też ta analiza, czy ta karta naprawdę jest mi potrzebna, bo być może będzie mi zapychało połowę ręki przez połowę rozgrywki. Nie? Bo tracę 2 akcje, prawda? Tracę pieniądze, bo muszę kupić, zawsze trzeba coś zapłacić. Tracę akcję, żeby kupić kartę, przepraszam, a później jeszcze tracę akcję, żeby coś z tą kartą zrobić. Czy ją zagrać, czy ją sprzedać, czy... No tyle chyba, tak? Więcej opcji nie ma. Więc a 2 akcje, ta gra jest bardzo ciasna, tu wszystkiego jest mało, zwłaszcza akcji, zwłaszcza właśnie ręka, tak jak powiedziałeś, jest bardzo malutka, pieniędzy jest mało, no wszystkiego jest mało, tak? Także to też jest cecha, która mi się podoba, ale to do tego jeszcze za sekundkę wrócę. Dobra. Także to jest gra według mnie w takie pewne obstawianie, tak? Czytanie, co jest na stole, czego jest mało, co się może przydać i obstawianiu dobra i jest szansa, że ten wołd, że ten biskup, że ta królówka, że ten commerce zrobi różnicę, tak, w trakcie partii. I znowu to też oczywiście zależy od etapu gry, jak już gdzieś tam pod koniec jesteśmy i ktoś już ostro ciśnie na zwycięstwo, to mamy inne priorytety, prawda, w układaniu tej kostki Rubika, kolczastej kostki Rubika, multiplayerowej. No jedna rzecz teraz tak mi przyszła do głowy, o której nie wspomnieliśmy, mówiąc o różnicach między powiedzmy takim TTA a PAX-em, że zakończenie gry nie jest określone. Że to gracze wywołują zakończenie gry, bo w TTA wiemy, że będzie trwało do tej trzeciej Faktycznie. ery i tam będzie to, a tutaj to jak diametralnie zmienia, że ta kometa nam i zdolność przygotowania się graczy do zdobycia tej komety, do użycia jej w sposób, który zapewni zwycięstwo, to determinuje czas gry, nie? Tak, to prawda. My tutaj... I znowu, w jakim stopniu o długości partii będzie decydował dociąg kart, bo ta kometa autentycznie może być 8 kartą, czy 7 Ale też czy 8 dociąg kartą. w sensie, że ułożą się w ten sposób, że były partie, gdzie na przykład mówiliśmy, no kurczę, nie ma jakiegoś punktu zaczepienia, żeby coś ciekawego stworzyć z tych kart, które są, nie? Wydaje mi się, że były takie partie, gdzie Pojedyncze, że faktycznie ciężko coś było takiego zrobić mało mocnego, kasy, nie było pomysłu. Być może to wynikało gdzieś może z naszego braku doświadczenia, czy No akurat ale wszystkie te gorszego partie się myślenia. kończyły, nie? I w pewnym momencie ta dynamika partii ruszała z kopyta. Także to była... I wiesz, i to był pewnie taki moment,
No właśnie mało takich, ale coś było, na pewno coś takiego było, taka partia i to jest ten moment, kiedy na przykład możesz sobie pozwolić na pewne inwestowanie długoterminowe w tablo, nie? Dobra, nie ma nic takiego, co muszę już kupić, więc co mi się być może przyda w dłuższej perspektywie? Znowu obstawianie pewne, prawda? Co się mi może przydać w dłuższej perspektywie? O, jest mało kart z Francji, no to może ta francuska karta, która tam będzie taksa na przykład odpalać, jeżeli zdobędę kiedyś Francję, to będę mógł sobie namnażać armię, a Francja jest mocna militarnie. Oczywiście nie za darmo. Albo będę mógł taksować przeciwnika, żeby on albo tracił koncesję, albo się spruwał z pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Następna rzecz, którą mam jeszcze. Ty chyba o tym napomykałeś, ale ja lubię na przykład mówić, że gra dwuosobowa w Pax Renaissance to może nie jest gra do pierwszego, ale do drugiego błędu. Choć czasami faktycznie do pierwszego błędu, w sensie, co Ale to ja bym znaczy? to zostawił, wiesz, bo mamy punkt, czym się różni Pax dwuosobowy od wieloosobowego. Dobra. To jeszcze do tego zapisz wrócimy, sobie nie? w kółeczko i to już ściśle w punkcie o Dobra. Paxie dwuosobowym. Chyba że teraz chcesz to poruszyć, ale to i tak mamy już dużo w tym temacie, więc Dobra. zostawmy to. Jeszcze na chwilkę wrócę do tego, że to jest gra bardzo interaktywna i tu znów się pojawiła taka dla mnie niespodzianka, bo sobie teraz dopiero uświadomiłem i to jest też na przykład jeden z powodów, dla których, no znowu, ja tak tego biednego brasa, jak taki chłopczyk do kopania go biorę, ale dlaczego ja już właśnie na przykład nie mam takich ciągutek, żeby w brasa grać, bo w Pax Renaissance jest bardzo dużo interakcji tej bezpośredniej, prawda, że ja ci coś robię brzydkiego, ale jest też równie olbrzymia ilość pośredniej interakcji, że ja coś robię i wiesz, to pomaga mi, ale trochę tobie, trochę daję ci pieniędzy, trochę ci namnożę jednostek w królestwie, które aktualnie takie brasowe właśnie akcje, prawda, że ja zarabiam dużo, ty zarabiasz troszkę więcej, prawda, zyskuję, tak? Troszkę mniej. Troszkę mniej, przepraszam. A czasami niestety więcej jeszcze zarabiasz, no ale jest to dla mnie tak kluczowe, że muszę to zrobić, prawda? Pamiętasz, że w ostatniej naszej partii było tak, że ty czasami mi dawałeś 2 monety, żeby zdobyć 1 monetę, bo dzięki tej jednej monecie robiłeś już jakąś ale brzydką rzecz, to która... był już taki przykład, gdzie ja byłem w kiepskiej sytuacji straszliwie, którą się sam zapędziłem, nie? Bo podjąłem decyzję, inwestycję, która mi się nie zwróciła, że tak powiem. Tak, natomiast jakby... Obciążyła mi przez całą rozgrywkę po prostu długiem. Tak, bo się wpędziłeś w kłopoty finansowe. Tutaj ten motyw długu jest fajny w grach Pax, w różnych Paxach, nie? Szczególnie tam było w Transhumanity czy Emancypacją, gdzie operujemy tym długiem. Tak samo tutaj też te inwestycjami, tym niestety czasem wpadnięciem w zerowy stan konta finansowe. ryzykujemy. No. Tak, masz rację, o to faktycznie, że ta gra bo to jest gra o bankierach w końcu. Ma bardzo sprytną ekonomię, która jest bardzo prosta, prawda? Bardzo prosta, ale jakby zarządzanie tym naszym budżetem jest trudne, ale też znowu daje bardzo dużo satysfakcji, jeżeli nam się to udaje, prawda? Tym bardziej, że to jest często taka gra... żeby wszystko się spinało że nie na zasadzie właśnie, dobra, to na początku gry zbieram kasę i później, prawda, tylko cały czas chcemy, żeby ten pieniądz nam, zainwestowany pieniądz, żeby zarabiał na siebie, prawda, trochę jak w 18, że nie chcemy tych pieniędzy trzymać u siebie, bo czasami są nam potrzebne oczywiście, ale zasadniczo chcemy, żeby je inwestować, tak, w karty, w jakieś znajomości, w jakieś wpływy właśnie na tym jedwabnym szlaku. No ale to kosztuje, więc za chwilę znowu musimy w jakiś sposób pozyskiwać te fundusze i jakoś właśnie spinać ten nasz budżet domowy, tak, żeby się nie zadłużyć zbyt mocno, bo wychodzenie z długów jest możliwe, ale kosztuje znowu czas i akcje, które przeciwnik wykorzysta na to, żeby się przybliżyć do wygranej. Dobra. To też ty ostatnio powiedziałeś, jak żeśmy sobie gadali, gra o bardzo charakterystycznej i bardzo dużej dynamice. Gdzie od pierwszego właśnie ruchu, tak jak w abstraktach na przykład, tak, walczysz o życie i o wygraną, albo w sploterach na przykład, też mi się to skojarzyło, tylko w abstraktach i w sploterach albo nie ma w ogóle żadnej losowości i żadnych ukrytych informacji, albo jest jakieś absolutne minimum, nie? W stylu na przykład w Antiquity masz te surowce takie na planszy ukryte, prawda? Tam 75% szans jest, że to jest jedzenie i nie wiadomo które i tam 25% szans, że że winogrono, tak? Czyli te dobra luksusowe. A tutaj masz jednak tą pewną ukrytą informację,
co będzie w deku, w jakiej to kolejności przyjdzie i ta niewiadoma przyszłość marketu sprawia, że ta gra jest ciut bardziej wybaczająca błędy. W sensie, jak gram dwuosobowo w Food Chaina, to jest gra do jednego błędu, do pierwszego błędu. A tutaj właśnie bym powiedział, że bardziej tak gra, powiedzmy, do około drugiego błędu, na przykład dwuosobowo. No to ciebie zacytuję, nie? Odnośnie tej dynamiki charakterystycznej właściwie dla większości paksów, że jest olbrzymia zmienność i dynamika stanu planszy i stołu, że jedna akcja potrafi naprawdę diametralnie zmienić sytuację na planszy, 2 akcje dramatycznie, a po 4 akcjach to jest często nie do poznania ta plansza dla osoby, która na przykład nie zna gry i wiesz, najpierw by spojrzała na stół, wróciła za 4 akcje malutkie i by spojrzała, to by powiedziała, kurczę, to gracie od nowa, jakiś inny scenariusz, czy coś takiego, że tych jednostek, prawda, przed chwilą to były 3 jednostki, teraz jest 17, albo w drugą stronę przed chwilą było 17, a teraz zostało 8, 5 jest gdzieś tam represjonowane, a pozostałe poginęły. No, tutaj charakterystycznym też dla tych gier jest zrzucanie odpowiedzialności na następnego gracza przy rozgrywkach więcej niż dwuosobowych, nie? Kiedy mamy 3-4 osoby, no to wykonujemy swoją akcję, mówiąc, że no jeśli ty nie zrobisz tego, co masz zrobić, no to gracz po tobie wygra, nie? I ty marnuj swoje akcje na ratowanie gry. Tak. Najgorzej jest tak, jak widzimy, że gracz, ten, który jest za nami, czyli ten, który na którego chcemy scedować, prawda, blokowanie tego kontendera, tego gracza próbującego wygrać, nie ma możliwości, nie jest w stanie, a my jesteśmy. I wtedy nas to boli, bo my musimy tracić akcję na powstrzymywanie, tak. A ten następny gracz się cieszy. Więc to też jest ciekawe, właśnie jak ktoś jest w stanie wybiec, widzę, że Paweł będzie atakował to zwycięstwo, ja jestem przed nim, więc ja będę musiał go zatrzymać, ale jak nie zrobię 4 akcje do przodu, znaczy 2 takie duże rundy, tak, że 2 obroty wokół stołu naszego, przy którym gramy, nie kupię jakiejś karty, to ciebie zmuszam, żebyś kupił tą kartę i na ciebie właśnie sceduję. Ja jeszcze nie potrafię, co prawda, grać aż na tak wysokim poziomie, ale też można się w ten sposób bawić. Albo próbować. No ale nie ma tutaj też, przynajmniej ja nie doświadczyłem, być może na 4-5 osób to występuje, ale takiego targu propozycji na zasadzie jest moja runda i wszyscy dookoła ci mówią zaatakuj tego, bo nie atakuj mnie, bo ja muszę zrobić to i to. Nie, no zazwyczaj jesteśmy tak bardzo już skupieni na tym, co mamy zrobić i mamy już ten plan w głowie, że no, nie bawimy się w słuchanie propozycji, czy to nie jest gra negocjacyjna. Tak. Stricte. Ja grałem właśnie i z wami grałem, i z Warlockiem, i z Szewą, tak, z Pawłem też pozdrawiamy. Także i po internetach grałem z różnymi grupami i faktycznie nigdy nie słyszałem żadnych targów. Jeżeli już to było właśnie to przypomnienie, tak, takie delikatne, słuchaj, wiesz co, ty musisz to zrobić, to nie jest propozycja, ty musisz to zrobić, bo jak nie, to się gra skończy. Tylko przypomnienie takie, żeby ktoś nie przegapił. Nigdy nie słyszałem też żadnego kwiku pod tytułem słuchaj, weź mnie, nie atakuj, to ja coś tam zrobię, tak? Albo zarzutów, że dlaczego mnie tutaj zaatakowałeś? Tu wszyscy, jak są przy stole, jak żeśmy grali w tych bardzo różnych towarzystwach, wszyscy jakby przyjmowali, wiesz, to nie jest tak, że nie było ludziom przykro, tak, że ktoś został zaatakowany, ale nikt nigdy nie miał takich zarzutów, dlaczego mnie zaatakowałeś, co na przykład często się zdarza w Dominant Species chociażby, nie? Czy ogólnie w jakiejś area control. Ktoś bierze do ręki kartę kataklizm, no i słucham państwa. Znaczy mało tego, on wyciąga rękę po ten kataklizm i już tutaj słyszy 7 piszczą. Tak, 7 osób przekrzykujących się, łapią go za rękę, nie, zastanów się i wiesz, tutaj 15 minut propozycji i targów. Tutaj tego nie ma. Wiesz, w jakim stopniu być może to jest spowodowane tym, że jednak jak gdzieś tłumaczyłem te gry osobom, to od razu przed tym przestrzegałem, że będą takie sytuacje, że po prostu na kogoś się będzie cedowało, że ktoś będzie zmuszony do tego, żeby poświęcić swoje akcje, żeby lidera zatrzymać. Więc znowu, mi się wydaje, że dużo zależy od tego gracza tłumaczącego rozgrywkę, żeby przed pewnymi rzeczami przestrzegł graczy, czy przed tym, że będą tracić te swoje królestwa, że muszą być bardzo czujni, właśnie, bo będą rzeczy, na które pracowali wiele tur, żeby zdobyć pieniądze, żeby zakupić te karty, żeby je wystawić, albo żeby zdobyć właśnie te królestwa gdzieś z planszy, to później jedną kartą jakiegoś wojny religijnej czy czegoś innego mogą stracić, a pewnych rzeczy po prostu się nauczą, że tak powiem, hard way w trakcie rozgrywki.
Dobra, ale jeszcze wracając na chwilkę do tej dynamiki gry, i to jest rzecz, za którą ja uwielbiam Paxy, to jest to, że bardzo mało gier mi dostarcza właśnie tak skondensowaną i tak napakowaną akcją rozgrywkę. Że jednak większość gier planszowych jest dużo bardziej taka statyczna i tą strukturę ma taką, dobrze, to na początku się rozwijamy, teraz się rozwinęliśmy, to mamy główną treść gry, tak, czyli jakiś tam albo handel, albo właśnie bijemy się armiami swoimi i tak dalej i na końcu jest jakieś zakończenie. A tutaj właśnie wszystko dzieje się ta naraz. moneta ma dwie strony oczywiście, bo tutaj miałem przynajmniej tak wrażenie, że mówisz o sytuacjach, kiedy mechanizm gry wprowadza nas w takie koleje po prostu. No, ma swoją określoną strukturę, swoją dynamikę, która jest przewidywalna. A tutaj w ręce graczy jest oddawany nie tylko dynamizm, ale też i balans gry. I to często jest też zarzut, bo gracze tak naprawdę mają, to jest typowy sandbox, gracze mają bardzo duże pole do decyzji, zasady gry ich nie prowadzą za rękę, nie ograniczają, ale potrafi być tak, że gracze sami wypaczą tę rozgrywkę, nie? Tak, jak najbardziej, zepsują. zgadzam się. Ktoś wygra i będzie zdziwienie, no ale jak, no to bez sensu, no to co, wziąłeś tą kartę i wygrałeś, nie? Ja ci powiem, ja jestem ciekaw, czy ja bym tej gry nie rzucił w cholerę i nie stwierdził, że jest broken, że tutaj po prostu zawsze się wygrywa ten, kto weźmie Ottomanów, ewentualnie rzadziej Francję, bo Ottomani są najmocniejsi militarnie i po prostu, wiesz, najpierw kto pierwszy kupi królówkę, żeby się wkupić w Ottomanów, to później Ottomanami wszystkich podbija i jest koniec, jest szachmat, koniec gry. Czyli de facto to jest gra do kupienia jakiejś tam królówki, czy dwóch królówek, na przykład jakichś tam sąsiednich państw i później już kampaniami, czyli takie no w cudzysłowie prostackie, tak, po prostu podboje i zwycięstwo militarne. Gdyby nie właśnie Warlock, który przyszedł i wiesz, zagrał jakieś wołty, które ja nawet nie patrzyłem na wołty. Ja nawet nie wiedziałem chyba, jak te wołty działają, bo mi się wydawały po prostu jakąś śmieciową mechaniką, która jest bez sensu. Okazało się, zwłaszcza w pierwszym na przykład renesansie jeszcze bez dodatku, że wołty są bardzo często bardzo mocne, bo tam jest mało wołtów, tak? W drugiej edycji tych wołtów często jest więcej, tak? Także czy z dodatkiem, tak? Pierwsza edycja, więc no ale znowu, zależy jakie w ogóle karty się pojawią, tak? Więc wiesz, później te wojny religijne, jakie są mocne, prawda? No dużo bardziej na przykład wydaje się, że trudne do wykorzystania są czy pisan, tak, te chłopskie rewolty, czy konspiracje, ale one też działają, tak? Zwłaszcza właśnie w drugiej edycji, jak jest ta... Gracze, którzy są, znaczy nie gracze, tylko chłopi, tak, i szlachta, którzy są, i rycerstwo, którzy są represjonowani, tak, są tak, stali, to właśnie miałem mówić, że wydawało mi się, że to też jest bez sensu, a okazało się, że ostatnio się mechaniki. bardzo chętnie przyłączyli do rewolucji, nie? Tak, i to jeszcze chyba moi chłopi, jeżeli się nie mylę, ale już mniejsza o to, nie, także na moim garbie, że tak powiem. Najpierw mi ich zdjąłeś z planszy i mi ich zrepresjonowałeś, znaczy oczywiście nie ty, tylko król Portugalii, a później jeszcze mój król Portugalii został obalony przez moich chłopów, no bo jak tracą majątki i są wtrącani gdzieś tam do więzień albo gdzieś indziej, no to trudno oczekiwać, żeby byli lojalni wobec takiego króla. Także piękny ruch z twojej strony. Dobra, I wiesz, jeszcze wracając na sekundkę do tej dynamiki, bo ja kiedyś, jak przychodziłem do planszówek, to gdzieś tak trochę sobie te planszówki wyobrażałem jak gry komputerowe, albo tak jak żeśmy się bawili, jak byliśmy dziećmi, żołnierzykami, nie? Ja chciałem tysięcznych armii, ścierających się ze sobą niczym, wiesz, i rozbijających się o siebie jak fale na skałach, prawda? Takiego chciałem epickich takich pojedynków, żeby po prostu tych figurek było wiele, że wiesz, tutaj 100 jednostek na 500 naciera, prawda? 300 się broni dzielnie i tak dalej. Ale nauczyłem się, że nie na tym polega magia ogólnie gier planszowych, tych tabletopowych. Tylko tak naprawdę ich magia, ich jakby sedno tkwi w ciekawych decyzjach, które są niepoliczalne, natomiast jednak są podejmowane w jakimś strategicznym, konkretnym kontekście, tak, że patrzę sobie na planszę w renesansie, widzę, że ja mam Francję, ty masz Portugalię i Aragonię, jest taka karta na markecie dostępna, ja mam w tablo możliwość ścięcia ci kogoś tam w Portugalii, jakiegoś pomocnika i tak dalej i sobie wyliczam w tym kontekście, podejmuję strategiczną decyzję, niepewną, ale na ten moment wydaje się, że najmocniejszą akcją będzie na przykład zaatakowanie ci tej Portugalii.
Albo ewentualnie zamiast Portugalii zaatakowanie jeszcze neutralnej w naszej partii Anglii, podbicie tej Anglii i w dłuższej perspektywie właśnie gdzieś tam nacieranie na Aragonię i Portugalię. Albo i znowu jeszcze jakiś inny scenariusz. Że to jest najciekawsze i mimo, że my tam armiami operujemy składającego się z jednego konika, tak, z jednej jednostki rycerstwa, czy dwoma konikami, czy trzema, jak mamy dwa państwa na przykład, to już jest olbrzymia to jednak te decyzje są według mnie ciekawsze niż co by dać jako kontrę. Niż w Imperial Struggle, tak? Imperial Struggle, dokładanie, 7 znaczników jakichś tam wpływów na planszy, która ma, nie wiem, z 250 pól na przykład, tak? I i taka dla mnie oszukana, taka iluzja, że złożoności na całym świecie, tak, złożoności, ekonomicznych rynków i tak dalej, to są naprawdę suwaczki. Że to jest, 200 państw, w których każde jest ważne i tak dalej, tak naprawdę, a ty za chwilę, ja dołożę 7 znaczników wpływów, a ty za chwilę usuniesz 6 z nich, nie? No to ja dołożę 3, to ty usuniesz mi 4 i dołożysz 3 inne i takie no dla mnie bardzo nieciekawe ciekawe w tej kosteczek. grze, mówię o Pax Renaissance, jest, to ty wspominałeś troszkę o tym, ja dopiero tak naprawdę zaczynam na to zwracać uwagę, umiejętność odczytania pozycji państwa na mapie, w sensie tak jak mówisz, Francja jest mocna militarnie, ale ciężko jej z finansami, żeby tam dotarły aż tak daleko finanse, dopóki się nie zmieni sytuacja szlaków handlowych. Albo taksa masz, prawda? Ogólnie dopóki nie pojawią się jakieś opcje na markecie, w tablo graczy, które pozwolą ją finansować, tak? Te państwo Otomanów to taki Korn z Chaos w Starym Świecie, który po prostu ma potencjał napierdzielać wszystkich dookoła, nie? Tak, ale tam znowuż bardzo dużo jest beheadów, tak? Jakoś tak się zdarzało, że często dużo osób tam ginęło. Zarówno możnych, jak i też tych sułtanów, tak, czy króli, odpowiedników. I jest bardzo dużo wojen. Nie mamy jako frakcji, tylko prawda? mamy po prostu państwa, które mają swoje bolączki, swoje dobre też strony. Mocne strony, tak. Dokładnie tak. I każde jest charakterystyczne. I znowu, zwróć uwagę, ostatnio w ogóle nie było żadnych kart Ottomanów w naszych partiach. W ogóle ci Ottomani nie mieli żadnego znaczenia, nie? A bardzo często... Rynek zachodni był zalany, tak jakby, znaczy zainteresowanie rynkiem zachodnim było dużo Tak, ale nawet jak później w drugiej partii ja się przyniosłem mocno na wschód, to Węgry były, trochę Mamluki i tyle. Ottomani nie mieli żadnego w ogóle znaczenia akurat w tych dwóch partiach, bo takie wyszły karty. No. Także to znowu wracamy do tego, że musimy grać tym, co jest na planszy. I tutaj bym jeszcze tak szybciutko przeszedł do tego, czym ta gra nie jest. Chyba że chcesz teraz zrobić ciachnięcie. Nie, no to skończmy już ten wątek i... No. Dobra, to jeszcze czym ta gra nie jest? Właśnie ta gra nie jest grą, gdzie możesz sobie przyjść i powiedzieć, dobra, to ja dzisiaj zagram na jakiś konkretny warunek zwycięstwa, na zwycięstwo imperialne, które tam być może potencjalnie jest najbardziej takie oczywiste. Najczęstsze, bo i tak walczymy o te królestwa i tak siłą rzeczy, nie? Więc ono samo z siebie wychodzi. Tak, ale właśnie często jest tak, że jeżeli jest patowa sytuacja, że mamy mniej więcej po tyle samo królestw, no to co z tego, nie? Musimy atakować inne zwycięstwa. Ktoś pewnie wygra na jakimś innym warunku zwycięstwa. Czekaj, bo to chyba mi się dziecko zesrało. Aha, dobra. Przyszedł tylko poglądać. Okej, no to kontynuujemy. Więc o czym nie jest? Czym nie jest? Przychodzimy i mamy gotowy plan. Tak, to o czym ty wspomniałeś, też jeszcze tylko podkreślę, nie jest to gra o budowaniu tablo, zwłaszcza w grze dwuosobowej, nie ma na to czasu. W grze trzyosobowej 4 już trochę jest i pewnie tam trzeba wręcz. Ja trochę za mało jeszcze pograłem 3 i 4 osobowo. Mam pewnie kilkanaście partii, ale zdecydowaną większość dwuosobowo grałem. To może czym ta gra jest? Według mnie jest wyśmienita na 2 osoby. To jest jedna z moich ukochańszych, tak, gier dwuosobowych. Ja ogólnie bardzo lubię gry dwuosobowe. I jeszcze jedna rzecz tylko, to jest też gra, o tym mówiłem, ale też się mimo wszystko powtórzę, gra, gdzie mechaniki się niesamowicie ze sobą zazębiają.
Przykład, puszczam Tradefera i jest tak, ja dostaję jakąś kasę, przeciwnik dostaje jakąś kasę, są podatki i zaciąg, czyli mnóstwo jednostek się namnoży na planszy, jakaś karta zejdzie z marketu, na przykład być może nawet właśnie tak jak ty mi ostatnio zrobiłeś ten manewr, że kometę spuściłeś, więc dzięki temu w ogóle jakiś warunek zwycięstwa na pewno jeden nie wejdzie do gry i w ogóle to przedłuży rozgrywkę, da jakieś tam wytchnienie któremuś z graczy. Odkryje się nowa karta na markecie, wszystkie pozostałe karty na markecie potanieją, być może duża część pieniędzy zejdzie z marketu, prawda, bo na przykład pierwsza, druga karta na markecie miały dużo pieniędzy na sobie, ale ona spadnie na, wiesz, na tą kartę taką jakby z tymi pieniędzmi dostępnymi przy przypuszczaniu Tradefera. Jeżeli teraz będę kupował już po puszczeniu Tradefera jakieś karty jeszcze, to wiesz, robią się takie puste miejsca, więc te pieniądze, wiesz, być może na inny market trafią i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Także jedna mega prosta akcja, tak? Znaczy nie prosta, tylko taka atomowa. Puszczam Tradefera, puszczam te szlaki handlowe i milion rzeczy się zmienia na planszy. I tak jest prawie z każdą jedną akcją, że każda jedna mała zmiana na planszy powoduje, że ta kostka Rubika robi kilka obrotów, tak. Albo inaczej, że właśnie przestawiamy, to jest fajnie, że wziąłeś tą kostkę Rubika, że zmieniam niby czerwoną kostkę, ale przy okazji zmienia się pomarańczowa, żółta, zielona, a jeszcze szara się przekręciła bo to jest taka dzika kostka Rubika, to jeszcze kolor czerwony i niebieski wypadł, a różowy zamienił się w brązowy. Nie? Tak. No dobrze, to co? Przejdziemy teraz do części, kolejną zamkniemy tą część do części oskarżeń? Tak. Czyli co? Dobra. Żegnamy się teraz, Dziękujemy tak? serdecznie za wysłuchanie tego odcinka, czym PAX jest, a czym nie jest PAX Renaissance. No i zapraszamy do naszej ławy oskarżonej, gdzie postaramy się uporać z tymi oskarżeniami, które pojawiają się w sieci. Dziękujemy wszystkim, którzy wytrwali do końca. Dziękujemy też za lajki, komentarze, bo to nam daje jakiś feedback, czy materiał rzeczywiście się podobał, czy iść w tą stronę, czy nie. Dla nas jest to ważna informacja i dziękujemy za wszystkie tego typu działania. Także dzięki za dzisiejszy odcinek. Dla Was o PAX-ie Renesansie mówili Irek i Piotrek, i ja jeszcze tylko tak właśnie bardzo dziękujemy za komentarze. Wszystkie czytamy. Ja postaram się na każdy komentarz odpowiedzieć, tylko mało mam czasu i nie chcę odpowiedzieć byle jak, tylko wolę odpowiedzieć później, ale że tak powiem, może odrobinkę bardziej sensownie. Także dziękujemy ślicznie i jak możecie, jak macie ochotę, jak macie wenę, jak macie możliwość, to piszcie te komentarze, bo... Szczególnie, że to są fajne rzeczy, które zostają dla innych ludzi, którzy za jakiś czas wchodzą i czytają sobie, bo naprawdę takie jak Zięta i osoby, które grają po 50 więcej partii, no to naprawdę zostawiają spory feedback dla przyszłych pokoleń, że tak powiem, nie? Tak, Antek, który jakby nie pisał tych komentarzy, to już dawno byśmy pewnie w depresję wpadli. No. Tak. Także mnóstwo, ale każdy komentarz, naprawdę każdy komentarz jest dla nas, jest cenny. No, gdzieś to popycha nas, nie, do tego, żeby tutaj zarywać noce i coś też od siebie dawać dla pozostałych. I też mówię, nie bójcie się, broń Boże, jakby wchodzić w polemiki z nami, nie bójcie się wykłócać, nie bójcie się wskazywać nam błędów, wytykać, nie bójcie się Tak, bo w przypadku nawet takich gier jak PAX Renaissance, no to doświadczenie może być zupełnie inne. I to nie chodzi o to, żeby kogoś przekonywać, ale pokazanie swojej perspektywy. A u nas to wyglądało tak. U nas PAX się przyjął bez problemu, bez żadnej gry wstępnej, bez żadnych trudności, tylko poszło jak po maśle, nie? I to też jest ciekawe doświadczenie. Tak, ale... Więc dzielmy się właśnie wspólnymi jakimiś przemyśleniami. Tak, i tak jak powiedziałeś, to zostanie, te komentarze wasze zostaną dla innych, ale ja na przykład zawsze właśnie czytam, bo jestem bardzo ciekaw, jak ktoś na to patrzy i bardzo doceniam, jak ktoś się zgadza, ale jeszcze chyba nawet bardziej się cieszę, jak ktoś ma inne na to spojrzenie, bo to poszerza moją perspektywę, że o kurczę, w ten sposób o tym nie pomyślałem, o tym w ogóle nie pomyślałem, o tego nie wiedziałem kompletnie, nie? Albo tutaj się myliłem, nie? Być może w ten sposób, także no, to Dzięki jest fajne. serdecznie. Do usłyszenia. Hej. Hej.